Siemanko, witam Was wszystkich w Pauper Dojo. Drobne problemy z internetem, wcześniej Prospero, teraz moje. Mam nadzieję, że nam to nie przeszkodzi. Dzisiaj moim gościem jest zwycięzca Komona w Warszawie sprzed 1,5 roku, półfinalista ostatnich Mistrzostw Polski, czyli Karol Chmielewski. Cześć Chmielu. Hejka, witam wszystkich, dzień dobry, dobry wieczór. Powiedz nam Chmielu, czym dzisiaj będziesz grał i dlaczego Monoredem? No, każdy raczej odpowiedź na to pytanie zna. Gramy Monoredem. O nie, okej, dobra, Mamy chyba. troszkę nas przywiesiło. Na chwilkę. A więc, wracając. Tak, póki co jesteśmy. Gramy oczywiście klasycznym Monoredem. Kuldotka, tier 1 deczek. Granie tym to jest absolutna poezja, więc nie widzę powodu, dlaczego by tym po prostu nie grać. Twój ulubiony deck, twój ulubiony kolor do tego stopnia, że aż sobie wytatuowałeś symbol tegoż koloru. Tak, zgadza się. No jak już wywołałeś. To pokażemy. Gdzie to jest? Tutaj moja meduza czarna. No dobrze, to przejdźmy w takim razie do decklisty. No już Affinity do czerwonego jest. Mamy Affinity do czerwonego, dużo mountainów. Opowiadaj. Kawałek po kawałku zaczynamy rozczłonkowywać deczek. No tutaj większych rewelacji w stosunku do stokowych list raczej nie znajdziemy. A z tego co wiem, te listy kuldotek się różnią o jednego landa lub też jedną flex kartę. Ja gram 18 landów, bo lubię nie muliganować za często. Słusznie. A to jest podobno dobre, żeby nie muliganować w tej grze, także wolę sobie bezpiecznie mieć tego jednego landa więcej, a w late game'ie aż tak bardzo ten flut nie boli. Kontrowersyjny wybór widzę, ponieważ ani nie są jednolite mountainy, ani nie jest każdy różny, tylko tak od sasa do lasa. Takie miałem na modo. Nie Jak wybór, a widzieli przymus. mój deck w papierze, to byście się dziwili. Nie wybór, a przymus, tak. Ale generalnie team mismatche. Jak grałem ze skórą ostatnio, to nawet się nie wierzył mi, że mam prawdziwe mountainy. Myślał, że gram proxami mountainami, bo nie widział takich wzorów kiedyś. Także tak, team mismatche tylko i wyłącznie. Dobrze, odejdźmy od landów, pójdźmy dalej. Stworki, raczej też kreatury. Zacznijmy od najlepszej, czyli Tomb Raider. Wiadomo, The Goat, 2/2 za 1 many haste. Tomb Raider super. Lucky nad Blast Runnerem. A reszta crit, czyli Epicure, stabilny one dropic, 1 damage, nabija na Metalcrafta, zostaje, wiadomo. Bushwalker pozwala nam robić sympatyczne Macao z kuldotką, więc wiadomo, to też zostaje. Super karta. I małpka, która niedawno doszła, okazała się super one-dropem. Cel pod kuldotkę, robi value, super. Zasadniczo wyparła Wszystkie implement. kryty. Tak. Dobrze. To już mamy kryty, mam nadzieję, skończone. To przejdźmy do ciekawszych rzeczy, czyli instanty, sorcery i inne takie fajne rzeczy. No tutaj też raczej tak bez rewelacji. No wiadomo, komplet boltów, bo komplet boltów. Tutaj raczej bez zdziwienia. Komplet blastów. Co prawda czasem te Metalcrafty zdarzają się nie odpalać kiedy trzeba. Trzeba troszkę naokoło kombinować, żeby dostać te 4 damage, ale w większości przypadków się to sprawdza. 3 Chain Lightningi, 4 wywaliłem na rzecz takiego flex spota. No, Chain Lighty są tą gorszą wersją Bolta. Jednak to Sorcery, Speed boli. W większości matchupów po prostu boli i w większości matchupów te Chain Lightningi po prostu wyrzucam. Tak, to jeszcze myślę, że warto dodać, że w Mirrorze nie chcemy dawać też możliwości oponentowi za darmo odbijać tego Chain Lightninga bez używania kart z ręki. Tak, zdecydowanie.
I tutaj już przechodzimy do... A, jeszcze oczywiście kuldoty, czyli sama nazwa deku wskazuje, że no to musi być, tak? Generuje nam goblinki. Super karta i jajo. Karta, która robi nam value. Najlepszy I drop w lubi dobierać. czerwonym, możliwe, że jeden z Tak, najlepszych w pauperze. tak, lubi dobierać landy stopa. Dokładnie. Bardzo fajna karta. No i te nieszczęsne one-offy. Mamy 3, czyli to jest Goblin Grenade, bo przy takiej ilości goblinów moim zdaniem nie widzę powodu, żeby tego nie grać. To nie jest w żadnym wypadku dla mnie flex spot, tylko po prostu to jest must have karta tutaj. A podobnie jest z Fire Blastem. Po prostu jest to za 0 many 4 damage'a. Dlatego lubię grać 1-1. Dwie sztuki jednej karty już bym nie widział. Lubię sobie tak podzielić na pół. Tak, wymagania wydają się być dosyć małe, ale jednak 4 landy pod Fireblasty ciężko. 2 gobliny też czasami, jeżeli chcemy już wykańczyć tym Goblin Grenade'em, mogą być problemy. Tak. I ostatni to już jest dla mnie flex spot. To jest End the Festivities. Ja osobiście nie przepadam za tą kartą. Nie lubię jej, uważam nawet, że jest słaba. Ale coś trzeba grać i z tych wszystkich słabych kart to póki co się wydaje najlepsze. Tym bardziej, że nie wiem, czy wróżkomania po wygranej skóry już minęła, ale jeżeli nie, to na pewno nam się przyda, jak trafimy na fanatyków wróżek. No i tutaj chyba możemy już przejść do sideboardów. Tak jest. E, Pierwsza karta nie End the Festivities, tylko Electrikery akurat. Tak, ponieważ End the Festivities jest kartą słabą, a Electricer jest kartą dobrą. W moim oczywiście odczuciu. Gdzie po prostu wszystkie matchupy, gdzie chcemy grać te jeden nas po stole, to Electricer robi to actually good, w przeciwieństwie do Enda. Czyli możemy odpowiedzieć na Macao z Bushwalkerem, grając na Kuldotę. Możemy odpowiedzieć na wróżki kontruszki. Odpowiedzi, no, na wróżki kontruszki, tak? Możemy zabić Bogla w odpowiedzi na aurę. Wiadomo, nie spodziewamy się Bogli, ale jeżeli już będą, Tak jest, to Overload Electricery to nie działa. targetuje, można wtedy zrobić sztuczkę. Rozumiem, że po prostu fakt bycia instant speed dużo Robi- przeważa ponad tym, że na Overloadzie koszt jest o jeden większy. Tak, robi ogromną różnicę i naprawdę według mnie warto jest tą jedną manę tutaj dopłacić. No dobrze, No kolejna dobrze. karta Gorilla Shaman. Tak, no to jest nasz sideboardzik na Affinity. Razem tutaj z Cast into the Fire od razu powiem, bo to jest w sumie w tym samym secie. Czyli mamy 2 goryle, 4 kasty. Kasty tutaj mi się wydają bardziej kluczowe. Z racji tego, że no Awka ma te niezniszczalne landy i fajnie jest odciąć Affinity od źródła many, szczególnie w early turach, w late game już to tak za bardzo nie działa. Aczkolwiek małpka na same te basiki artefaktyczne też tutaj potrafi zrobić gierki. Czasami po prostu potrafi wygrać grę, gdy Jest. przeciwnik W nie ma na nią. szczególności, że ten być. deck opiera się jednak na wygranej szybko, więc nie chcemy raczej dać oponentowi dojść do tego late game'u. Tak. A same kasty też nawet nie tylko na awkę, czasami może i nawet na wróżki, na kuldotę może być, czy na coś jest. Czasami też wkładam na jakieś drugi kolor z artefaktycznymi landami, ale to rzadko, zależy jaka wersja. I idąc dalej, mamy pyroblasty. No tutaj to też raczej nikt się nie zdziwi, jeżeli powiem, że to na deki, które głównie grają niebieski kolor. Więc tutaj raczej nie ma się co rozwodzić nad naszym kochanym pyroblastem. I ostatnia karta jest to Relic of Progenitus. I tu tak samo, bardzo prosty linijnie, jest to po prostu sideboard na wszystkie deki, które opierają się na grobie lub z tego grobu wyciągają wystarczająco duży value
żeby się nim zainteresować i mu zdenajować. Tak, i tu myślę, że wchodzą dwa kluczowe pytania, czyli pierwsze, czy faktycznie jest aż tak dużo deków w mecie, które grają grobem? I pytanie drugie, jak bardzo deck musi grać grobem, żebyś decydował się na sideboarding relika, czy na przykład na Affinity, klasyczne Grixis Affinity, z trzema czy też czterema Blood Fontannami wsejtowujesz relika. Nie, absolutnie nie. To jest strata slota, to jest strata tempa na takie deki. Jeżeli deck ma tą jedną, dwie interakcje z grobem, jak właśnie tutaj przykładowo Affinity, no to nie opłaca się sideować karty, żeby kontrolować jedną kartę, która nie jest tak jakby znacząca przeciwnika deku, tak? No bo Affinitka akurat mi tą fontanną no, gry nie wygra. Więc na to nie. No, relika zazwyczaj będziemy sideować na wszystkie odmiany terroru. To głównie. Jeszcze zerkam w międzyczasie, czy nas nie zrywa, ale chyba już się Wygląda na to, że uspokoiło. wszystko jest ok. Tak. Więc kontynuując, no to będzie terror. Yy, Może jakiś Cycling Storm, Dredge. Na Turbofoga również. Ok, czyli mamy po Oczywiście. prostu dużo deków, które nie reprezentują same z siebie pojedynczo jakiegoś dużej części mety, natomiast łącznie jest to na tyle dużo, że według Ciebie warto jest po prostu poświęcić te 3 sloty w sideboardzie, żeby grać te reliki. Tak, tak. Okej. Burek pyta, czy na Temur Storma byś wrzucał. Na Temur Storma. Ja nawet nie znam takiej listy. Najpierw musiał zagrać do niego, a dopiero bym ci powiedział. Nadal jestem za cicho. Mam nadzieję, że teraz będzie trochę lepiej, już bardziej. Nie mogę się podgłośnić w tym momencie, bardzo przepraszam. Mam nadzieję, że będzie znośnie. Może ja jestem za głośno. Może to mnie trzeba ściszyć. Wiesz co, ja Ciebie już trochę przyciąłem i według tego, co mi graficznie pokazuje OBS, jesteśmy na bardzo podobnych poziomach, więc to musi być jakieś takie odczucie, może kwestia barwy głosu. Okej, okej. Ludwik mówi, że na równo jesteśmy. Więc wydaje mi się, że no, nie kłamie mnie OBS. No to co? No Mamy już dobra. obsuwę, więc chyba lecimy z koksem. Chyba trzeba, tak. Pierwsza gra ligi. Ojej, no i teraz się zaczynają schody. Ja w międzyczasie postaram się ustawić, żeby nam trakowało. Dobra. Tak, nick taki sam jak proboszcz. Proboszcz. Nie, inny, zupełnie inny. Oj, zesnajpił cię Ludwik. What the fuck? No co za Więc gość. spodziewamy się pewnie ścian. O, Pytanie, no czy dobrze. chcesz grać z tak szerokim czatem? Może byśmy go troszeczkę zwęzili. Tak, tak. To... O, super. Dobrze. No to gramy na. No to gramy na ściany. Najprawdopodobniej, aczkolwiek Ludwik ostatnio grał też innymi dekami, w tym Grixis Affinity czy White Winnie. No też monoredem widziałem, że coś tam pykał. Eee, Więc załóżmy, że nie wiem na co gram. I zakładając, że nie wiem na co gram, to. No to tu nie jest dobra ręka. Mamy tylko jednego stwora, który jeszcze się nie odpala w żadnym wypadku. Mamy Galvanic Blasty bez Metalcrafta. Mamy Cool Dotę, którą nie możemy odpalić i mamy granat, który też nic nie robi, więc jest stabilnie, ale jest mega słabo. Także tutaj raczej będzie mulligan. No niestety. Brak paliwa pod Kuldotę, brak paliwa dla Tomb Raidera i Galwaników nie działa. Jop. Ale tu już jest stabilniej. Są dwie kreatury, jedna sztuka palenia i liczymy na to, że dojdzie stopa. No, musimy tutaj z tego rzeźbić. Przy okazji jeszcze muszę się pilnować. I mamy Kurion Eee. Rangera, czyli najprawdopodobniej ściany, ale mogą to również być elfy. No Tak, i pytanie, w każdym czy razie- boltujemy? No, boltujemy, no monodajki trzeba boltować, tak mi uczyli w szkole. Szkoła Magica by Chmielu, mamy dajki, boltujemy.
Tak, no i tu już się problem zaczyna. Dobrze, no to spróbujmy. No co, myślicie, że on się nabierze na blokowanie? Czy się nie nabierze? Raczej się nie nabierze. Raczej nie ma co liczyć, żeby się tutaj nasz koleżka nabrał. Ewentualnie możemy zaatakować za dwójkę. No tak, no i tutaj mamy ten ciekawy kazus, że wstawienie tego Clockworka by skłoniło go do zablokowania Tomb Raidera i może by Clockwork się zetknął za 1, ale wtedy Tomb Raider się nie styka za 2. Sam atak tutaj Tomb Raiderem sprawia, że nawet jak się nie zetknie za 2, no to mamy opcję dopalenia Chain Lightningiem. Tak, i to jest tutaj opcja, w którą pójdziemy. Czyli za 2. Jak nie zablokuje, to i tak będzie więcej damage'a dla nas, niż jakbym wystawił teraz Percussionista. Jak zablokuje, to dopalimy Chain Lightem. Nie zablokował. No to Niestety. sobie dostawiamy. Bait nie wyszedł, ale i tak Niestety. 2 już damage zrobione. Od razu muszę przeprosić wszystkich na jakbym troszkę wolniej grał. No to niestety ja nie jestem za bardzo do modo przyzwyczajony. Kusza mi musiał ostatnio robić wprowadzenie. Na szczęście deck jest szybki, więc nie powinniśmy zbyt długo siedzieć. Tak. No dobrze, no to kontynuujemy. Jeden. Tak jest. Atak. Miejmy nadzieję, że ryzyko timeoutowania nie wystąpi. Dobrze, co on zrevealował? Fantazma, Guardiana i Enta. No to będziemy Chain Lightning trzymać sobie na ewentualnego Guardiana. Dobrze, no to jeden. Mhm. Znamy większość ręki, wiemy, że jest potencjał do odpalenia komba, więc trzeba teraz skontrolować, co może, a co nie może pozostać w stole. I Stampede. No Jeszcze dobrze, no to więcej sobie draw. szukaj. Lead the Stampede ostatnio tymczasowo zbanowany na MTGO ze względu na błędną interakcję, która pozwalała wyciągnąć wszystko. Ostatnio wróciło. Dla nas niestety. Tak, mamy nadzieję, że Ludwik nie kłamał i faktycznie wyłączył streama i nie snajpuje nas. Najwyżej zaczniemy z 0-1. Kapra End. No dobra, no to zobaczmy, co jajo nam przyniesie. Wygląda Kuldota. całkiem nieźle, jeżeli jeszcze z tego wypadnie Bushwhacker. To chyba można gotować. Tak. No to Kuldota 2. O! No Ask and you to, shall receive. no to chyba gotujemy. To się, proszę No to Państwa, chyba. nazywa szczęście streamera. Co? To wy tak nie macie na turniejach, że dobieracie co chcecie? No, tylko że dalej go... No jeszcze nie Nie zabijamy, zabijamy. ale nie powinien... A, ma Orochi, Mhm. więc tu mamy problem. No ale Chain Lightning tak czy tak nie pomagał właśnie. Jego podstawowa wada, którą omawialiśmy na samym początku, czyli nie bycie instantem. Yep. No, będziemy po prostu liczyć, że przeciwnik nie będzie miał nic. Albo że się po prostu nie skąpi. To by mi wystarczyło. Może się nie uda. Może się nie uda. Zawsze się może dać. No niestety nie jesteśmy brazylijskimi grinderami. Jakby był Fire Blast na ręce, to byłby koniec.
No i zobaczmy, czy znajdzie i czy No i wymyśli. zobaczmy, czy będzie miał. Nie jestem pewien, czy ma dostatecznie dużo kolorowej many. No O, teraz już chyba niestety ma. Przez kolorowej rozumiem oczywiście nie zielonej, o. ale Rubblefort z ręki oznacza raczej koniec. Tego niestety nie widzieliśmy ani z Winding Way, ani z Lead the Stampede, Yep. co oznacza, że Ludwik na farcie. No ale niech rzeźbi dalej. Niech mi pokaże to combo. No, fantazm. No, frit. Mhm. Niestety jest też drugi drift z tego co widzę, więc pewnie on wyciągnie Wincon. No dobra, i to już będzie infinicik. Tak jest. O to możemy poddać. Concede giereczki i przechodzimy, on tam się jeszcze bawi, przechodzimy do sideboardu. Tak, co na ściany? Co na ściany? To jest bardzo dobre pytanie, a odpowiedź brzmi... No nic niestety. Czy pyroblastów nie Nic. warto na Freed from the Real i na... nie pamiętam. To jakiej jest karty. jedyna opcja. Te pyroblasty i tutaj no będziemy to grać z racji tego, że po prostu musimy się tutaj pozbyć słabych kart, którą na pewno jest na ten matchup and the festivities. Czat podpowiada też, że ściany grają Reaping the Graves. Pytanie, czy warto relika... Czy warto relika? Ja bym powiedział, że nie, że to może być troszkę za wolne. Czyli muszą nam wystarczyć pyroblasty w takim razie. No i instant speed palenie, miejmy nadzieję, a nie tylko sorcery, jak do tej pory. Jeszcze się chwilkę zastanowię, co byśmy mogli wyrzucić, no ale no całe palenie musi zostać. Nawet nasze fireblasty i nawet granat. Pytanie w takim razie, czy Chain Lightningi nie są zbyt słabe. No to dalej jest removal na niektóre ścianki, więc o ile są słabe, to i tak muszą zostać. No, oprócz tego singlowego pyroblasta wydaje mi się, że nie ma co tutaj więcej cudować. Drobne zmiany i po prostu liczymy na brak Drobne mulligana i to, że zmiany. będziemy mogli atakować. No i to instant speed palenie będzie chyba tutaj kluczowe. Yep. Dobrze, no to zacznijmy. Dwa landy, Tomb Raider, Percussionist, Epicure, 2 sztuki instant speed palenia. Wydaje się być cudowna ta ręka. Stabilnie, pięknie jest. Także wystawiamy sobie stworki Irli i po prostu już będziemy kontrolować, co tam przeciwnik nam wykłada. Ludwik mulliganuje już do 4. To powinno ułatwić troszeczkę nam Tak, rozgrywkę. to jest pozytywny modyfikator gry dla mnie. Już plus 20 punktów procentowych do szansy na zwycięstwo, albo nawet i więcej. No ale z 4 można wygrać. Z 4 można wygrać, w szczególności ściany nie potrzebują zbyt dużo, żeby się skręcić. True. No dobra, no to zaczynamy. Wolałeś wyjść z Voldaren Epicura niż z Clockwork Percussionista. Rozumiem, że nie boisz się jednomanowych blokerów. Nie, bo tutaj nawet jakby wyszedł ten mana blocker, to dalej byśmy albo go palili, albo robili Po prostu... shenanigansy, tak jak w poprzednich. Jasne.
ale No tak, Klok jest dosyć szybki. Zobaczymy, czy Ludwik nam czymkolwiek odpowie. Na chwilę obecną wygląda to na dosyć szybki win. no jest ściana. No tutaj na szczęście mamy Metalcrafta już, także Tak, 2 małpy i blat wystarczają nam, więc Galwanik jest w stanie za 4 zdjąć ten Battlement. no i tu już raczej będzie mu się ciężko odbić, ale nie osądzajmy przed końcem dnia. Nadal możemy dostać teraz 3 healerów of the Glade i mieć problem z zrobieniem czegokolwiek. No ale pewnie gdyby miał, to by wcześniej zagrał. Jest Winding Way. No, to musz... No dobra, niech najpierw pokaże, co tam odkryje. Później zdecydujemy, co zrobić. Winding Way odkrył 4 kreatury, w tym healera. Tak, bo Forest znamy z Generous Enta, pozostałe to wszystko 4 kreatury. No i pytanie brzmi, czy w takim razie palisz tego Saruli Caretakera, żeby mieć czysty wjazd, czy będziesz próbował raczej dopalać już w twarz? No, tutaj raczej zdecydujemy się na Bolta. Caretakera, no bo nawet jeżeli go zostawimy, to będzie trzeba blokował Tomb Raidera, więc to jest różnica 1 damage'a na przestrzeni 2 tur, to już będzie wyzerowane, a nawet z korzyścią dla nas, także zabijamy Caretakera na spokojnie i liczymy, że no akurat tego byśmy nie chcieli dobrać. Na szczęście jest Blood Token, można Na wymienić. szczęście jest Blood Token. O, i to już bardziej. Dobrze, ale jeszcze z tym poczekamy. Dobrze, stabilna piąteczka. No i myślę, że z tym Boltem już na ręce to nawet ten Killer of the Glade nie powinien być, nie Wall powinien of już Roots. stanowić większego problemu. Dobra, jest healer. I jest Jaspera Sentinel. Jeszcze jest Shield Sentinel. Tak, wiemy, że został Sentinel na ręce. Dobra, przejdźmy do endstepu. No i teraz trzeba się porządnie zastanowić, co boltować. I tutaj raczej będziemy boltować Jaspera Sentinela. On ma 2 charm blokerów. Rozumiem, że plan nadal jest przebicie się kreaturami, więc jeżeli dojdzie kolejna sztuka palenia, to z kolei będziesz pewnie palił healera, żeby nie tracić kreatur w ataku. No, obecnie mi blokuje 3 kreatury, więc bym się przebijał za 1. Będzie na 7. Bolt będzie na 4. Nie mam Metalcrafta, więc jedyne co by mnie ratowało, no to granat lub Fire Blast. No to są tylko 2 karty. To troszkę tak risky grać. A kolejną turę już się troszkę boję, że coś wyciągnie. Więc tutaj wydaje mi się, że dalej będziemy trzymać się planu przybijania stworkami na tyle, ile możemy, na tyle, ile jest to efektowne. Okej. Tutaj zastanawiałem się też, że w związku z tym, że posiadasz 3 landy, to pytanie, czy nie można było zaczekać właśnie do swojego maina z tym. Ale z tą Kuldotą teraz może faktycznie brakować many, jeżeli byś chciał poświęcać Clockwork Percussionista pre-combat. No, nie, tu zawsze wolę to zrobić z NCM, bo nawet Kuldota z Percussionistem to jest jedno, ale nawet jakby doszło jajo w Bushwalkera, no to już by mi nie starczyło tej many na Bolta. Tak.
No i teraz pytanie, co z tą kuldotą zrobić? Czy teraz i liczyć na high roll? Ale co ja bym tam mógł high rollować, to ja nie wiem. No na pewno Bushwhacker jest high rollem. To jeden. Ale czy jakieś palenie? Dwa, to przejdzie dwa. No to nie, żadne palenie nam tu nie oddaje. No, powiedziałbym, że i Bolt i Galvanic zabijają healera, więc wtedy atak jest czysty. W tym sensie, że nie stracisz. Atak jest niczego. czysty, ale dalej go nie zabija, więc to nas nie ustawia. Mm. Mm. No, zrobimy po prostu atak po ataku. Zagramy kuldotkę. Jeszcze się zastanowię, jakie możemy mieć auty. No to jest 1 damage'a mniej przed kombatem, jakbyśmy to zagrali, ale może się odwdzięczyć. Versus Lack mózgu. Może spróbujmy zaryzykować. Liczymy na high roll. Liczymy na high roll. No nie poszczęściło się. Niestety Mountain. Niestety Mountain. Dobrze, no to mamy już jeden mniej. No tak, była szansa na Bushwhackera, była szansa też na syntezator, który tam mógł ewentualnie coś jeszcze trafić. No i No, oczywiście nawet, palenie. nawet ten stworek, jeden many haste już by wyrównał, tak, stratę. Więc no, tu akurat dostaliśmy najgorsze, co No mogliśmy tak, dostać. niestety jeden z 14 landów, który pozostał w deku wtedy, no trafił się. It to be like this. Okej, no to już jest kolejny bloker. I Guardian na rękę. Tinderwall. Waldek komentuje, że on tego nie rozumie, oglądasz streama, to ten red jest taki mech, a grasz w papierze, to przeciwnik zawsze high rolluje. No odpowiedź brzmi zawsze mają. Zawsze mają, tak. Ała, Niestety kolejny land stopy. ała. No i teraz pytanie, jak my z tego wybrniemy? Jest Guardian na ręce. I jest coś na ręce. Są dwa blokery, które nam zabijają stworki, i są dwa blokery, które nie zabijają. Czyli przebijemy aż 1 damage. Tracąc przy okazji 2 gobliny, najprawdopodobniej. Tracąc przy okazji 2 gobliny. No i teraz pytanie, czy my chcemy ten 1 damage bić? Czy chcemy czekać na Bushwhackera? Trudne się wylosowało. Możemy się spodziewać, jak z Bane na następnej turze, no to będzie kolejny bloker. Ale pytanie, czy ten 1 damage'a wystarczy, czy to jest to. No nie, bo wtedy będzie przeciwnik na 6 i my tak go nie dobijamy stopa w żaden sposób. Także tutaj chyba po prostu puścimy. No i musimy liczyć na jakiś top deck. No i jest Guardian. No, liczymy na klasyczny top deck syntezatorów Kuldota w Bushwhackera. Musi. Już i nic innego nas w tym momencie chyba nie To ratuje. załatwiało sprawę.
No i tak to właśnie jest. Jakby ta No kulota była tak. po drugiej stronie, to by to były 2 bolty. No tak. No to chyba mamy gierkę kolejną. Zaraz będziemy odpalać, ale jeszcze tą jedną turę. Może jakiś cud się zdarzy. Może. Ja jestem zdania, że zawsze należy dać przeciwnikowi popełnić błąd. Oczywiście. Musi mieć przynajmniej szansę na popełnienie tego błędu, poddając gry. Pozbawiamy przeciwnika tej szansy. Więc Jest i czekamy i kolejna patrzymy. ścianka. No i co? I to chyba będzie po Heistera. Czy to jest gra z mula do 4? Tak, ale po stronie oponenta. Winding Way znalazł 4 kreatury i lecimy. Drugi Axebane. O Battlemencie wiedzieliśmy. Axebane również. No i czekamy. Chyba teraz to tylko jakiś synt w galwanika. W coś. Pierwsza część się spełniła. Pierwsza część się spełniła. No pokaż, co przyniesiesz. Jest to Laki. No Laki nas nie ustawia. No nic, zagramy go, spróbujemy go przecyklować. No, to jest niestety bardzo dużo landów, ale jeszcze nie ma oponent Wina. Ma dużo many, ale czy to wystarczy? Ma No, dużo to jest many, totalnie ale- target, ale nie powinno wystarczyć, żeby nas przepalić, a jeżeli zacznie palić kreatury, no to nadal zostają nam top deki właśnie palące. Na przykład Goblin Grenade właśnie, bolty, galwaniki, Fire Blast. No, kopię dalej. No jest Lead the Stampede. My niestety tak nie dobieraliśmy, a szkoda. Magic, co poradzisz? Jest kolejna ścianka. Kolejna ścianka. No i jest niestety Drift. No i będzie miał combo i to już będzie koniec meczyku. Niestety. Nawet gdybyśmy mieli Bolta, no to... O, by dobra, teraz tu już, no dobra, nie ma co nam nic przedłużać. zrobi. No niestety. Pierwsza do tyłu, ale lecimy Ktoś dalej. musi to 0,5 na dorze zrobić, tak. Ktoś może to zrobić. Miejmy nadzieję, że może nikomu to się nie zrobić. przydarzy. Ludzie będą gadać, co wy za ludzi sprowadzacie do tego dorza. Ja to zapowiedziałem. Zwycięzca Komona. Półfinalista Mistrzostw Polski. No nie można tak zrobić 0,5 z taką zapowiedzią. No nic, lecimy dalej. Szukamy kogoś, kto nie będzie top deckował tak dobrze. No i jest to Mickey Mickey Byron. Czy to jest ktoś znany? Nie wiem.
Grałem na niego kilka razy, ale nie przypominam sobie, żeby czymś specyficznym grał. Na pewno nie grinduję jednym dekiem. No i super, i takie meczyki lubię najbardziej. To gramy w ciemno, ręka stabilna, keep. Jest Lucky, jest Cool Dota, jest syntezator, więc zasadniczo mamy wszystko, czego potrzeba. Czyli że Mickey Byron grinduje teraz Gli. No ja pamiętam, jak jeszcze nie grindował Gli, pamiętam, że grał Terrorem na przykład na mnie raz. Geothermal Bog. Jeżeli to jest Gli, to jest to dziwne Gli. Tak, chyba. Jedyny chyba deck, to- który znam, który gra Geothermal Bogiem, to Dredge z tych metowych. Mhm. Dobra, no tutaj musimy zagrywać jajo. Tak, dołączył do nas twój zły klon, Siemanko Proboszcz. O nie. Cześć Charlie. Ty lepszy proboszcz. Ten z zerem wnikła, nie z O. To podróbka jakaś. No i chyba mamy Dredge'a właśnie, jest troll. No jest I to co, Dredge. Ludwik? Gdzie to Gli? No i No mamy wybór. dobra, Mamy no Tomb to Raidera, co? mamy Cool Dotę. Chyba zagrywamy i to, no trzeba pompować damage. Kto wie, może jakiś pushwalker nawet wyjdzie? No nie, ale jest Ale też sympatycznie. dobrze. Wszystko z haste'em. No poza oczywiście tokenami tymi, ale jest damage. Ciach. 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 Dwanaście, to next mamy 2, 4, 6, 8. O, i jajo. Syntezator. Może Bushwalker? Może bushwalker? No nie, Nie. ale też nie najgorzej. Hmm. Byśmy mieli, ja sobie policzę. 2, 4, 6, 8, 9. No i nam troszkę brakuje. No tutaj się zastanawiam, bo chyba nie chcemy boltować tego impa, żeby on sobie nie dredżował. Pytanie brzmi, czy Jakiegoś w ogóle się chce linegaina. go pozbywać, nie? Bo może atak Tomb Raiderem w ogóle. Czy wchodzi w grę? Na pewno chcemy zagrać Epicura, no to jest pewne. Mam głos identyczny jak Sławek Mencen. O nie, dlaczego takie porównania? Najgorzej. Tu chcemy to. Landa będziemy chcieli zagrywać, czy nie? Chyba będziemy chcieli go zagrywać w Next. A, w tej nie zagrywaliśmy. No to nawet lepiej. No i właśnie, co z tym Tomb Raiderem? Ja bym raczej go zostawił, no bo on zdredżuje sobie nawet tego live gaina. Tak, jest niestety Też opcja inne Gnoll to the krytyki. Bone. No i jeżeli będzie to dużo kreatur wraz z tym gnołem, no to To jest może mu potencjał na troszkę powrót do odbić 20, giereczkę. niestety. O, Nie ma ale znaczenia. wzięliśmy go na czas. Dobrze. No i oponent nie zastosował Teraz się do rady, te żeby dać magiczne przeciwnikowi reliki. A popełnić mogłem błąd. się pomylić, właśnie. Mogłem Dokładnie. się pomylić. Dołączył do nas też Łukasz Węcka, siemanko, godziny się powaliły. No, 22 to trochę późna godzina na start, nawet cool dotą. Nadgonimy, postaram się. No i te reliki, o których wspominałeś, wchodzą Tak. pięknie. Wchodzą pięknie, a oprócz relików, no tutaj raczej nic nam nie pomoże. Zastanawiam się, co wyjąć. Miałem kiedyś wpisany w swój sideboard plan Dredge'a, to usunąłem z jakiegoś powodu. Więc będziemy musieli zrobić to manualnie. Czego nie chcemy na Dredge'a? Czego nie chcemy na Dredge'a? Stworki wszystkie zostawiamy. End Festivis możemy się pozbyć.
Liga ligą, a kiedy gry będą gry z widzami? Czy musimy snajpić? Spokojnie, jest w planach. Tak. No i jedyne, co nam zostaje, to wyrzucić Chain Lightningi. I tak to będzie się przedstawiało. A tutaj plan jest dosyć prostolinijny, tak? Czyli albo zdążymy go zabić, albo on się po prostu odbije. Tutaj raczej Gra na dwa głębszych uda, albo się przemyśleń- uda, albo się nie uda. Dokładnie tak, no w tym meczapie raczej głębszych przemyśleń nie będzie. Przeciwnik mulliganuje do 6, więc to troszkę mi daje otuchy, no bo nasza ręka jest... Bardzo zależne od top decków w tym momencie. Tak, mamy tylko jednego dropa, no ale jak się skończy na tym one dropie, to raczej nie zdążymy nastawić kloka, żeby przeciwnika zabić. No i ten Fire Blast tutaj jest troszkę martwą kartą. A i ten Galvanic Blast tutaj nie wygląda optymistycznie przy tym jednym artefakcie. Także ja bym tutaj raczej zrobił save mulligan. Mamy pierwszą grę ugraną, więc też nie jesteśmy na jakimś wielkim musie. No i druga ręka wygląda O, no cudownie. tutaj jest Picobello. Tak można grać. Keep, jedną kartę na dół, tak? Kurde, wszystkie dobre. Wszystkie dobre. No to chyba myślę, że No. tutaj pytanie brzmi, ile razy Czy granat, zaatakuje czy Tomb Raider? Kuldota? A czy Kuldota? Ja myślałem nad Tomb Raiderem. Nie. Tomb Raider musi zaatakować 3 razy, żeby przebić granat pod względem damage'a. Wydaje mi się, że to na spokojnie da radę zrobić takie 2-3 ataki optymalne. No tutaj Kuldota mnie zastanawia, bo no możemy poświęcić mapę, możemy poświęcić fairness, ale wolałbym jednak tego nie robić, w razie gdyby gra się miała przyciągnąć do tego Furnasa, na pewno bym nie chciał poświęcać. No tutaj też dochodzi przypadek szybkiego Exuma. Można na przykład poświęcić małpkę w drugiej turze i małpka może wrócić. Muszę się porządnie zastanowić nad tym. To może mieć kluczowe znaczenie. Gdyby to była 7, to... O, Oj, to by było zbyt pięknie. Wywalę kuldotę, no to będę miał słabe saki pod granat. Wywalę granat, to dalej mogę zagrać kuldotę w perkusjonista. Kurczę, no niechętnie, bardzo niechętnie, ale chyba ten granat jednak pójdzie. 5 damage'a dużo, ale cała reszta reprezentuje potencjalnie więcej. Chyba tak trzeba będzie zrobić. Żegnaj, panie granacie. Charlie krzyczy perkusjonist. Znaczy, może się zemści na mnie ta decyzja, może nie. Okej, doszedł nam Epicure, ale póki co my będziemy robić presję. Z Tomb Raidera. Goblin Guide bez downside'u na komonie. Zawsze dobry. Piękna sprawa. Jest Cycle Enta. I jest Dualik. O, I jest synt. Oponent jest Synt. też wrzuca presję na nasze życie. No, tego Synta to na pewno będziemy w kolejny wystawiać. A póki co lecimy z perkusjonistem. I wciskamy za piąteczkę.
Proboszcz mówi, żeby rzucał ataki Kuldota, ale dodaje też, że nie umie tym dekiem grać. O. Mamy 2 kuldoty, no to może być bardzo eksplozywnie. Ale tak, najpierw zagramy synthesizer. Zobaczmy, co los przyniesie. Rozumiem, że szukamy na pewno landa trzeciego. No jest też Bushwhacker, ale Ała! nie mamy many. Niestety. Um, no boli to. Strasznie to boli. No ale jak już to brniemy, no to brniemy i zagrywamy kuldotę w... Ach. Małpkę czy w synthesizer? Chyba w małpkę. No i mamy Kolejna małpkę na małpka. następną turę. Też potencjalnie pod Kuldotę. No, plan jest taki, żeby w następnej zagrać kuldotę w kolejnego Bushwhackera. Ja wiem, że to jest myślenie życzeniowe, ale jeżeli coś ma nam wygrać, no to wydaje mi się, że to. Uła. Kolejny Exium. Wróci małpa. Wrócił też niestety troll. No jest Bushwhacker. No jest Co Bushwhacker. teraz, panie streamerze? Co teraz, panie Chmielu? Teraz zaczyna się matematyka. Liczymy. 2, 4, 6, 8. To jest 8 damage. Przy 3 blokerach. Jeśli... Jeśli zhirolujemy landa stopa, no to to jest Lital. Czyli co, Kuldota w synta i patrzymy, co się zadzieje. No myślę, czy chcemy tutaj powierzyć losy tego meczu panu z góry, czy chcemy pomyśleć jednak troszkę i może save zagrać. Przeciwnik ma 2 karty. Ma też 0 kreatur w grobie, więc pewnie mamy czas. To Tak. może być mylące czasami przy dredżu, ale nie powinien być w stanie przemielić więcej niż 4 kreatur w swojej turze z opcją dalej zagrania gnoła. Pytanie też, czy boimy się sweeperów, bo na tym też trzeba troszkę pomyśleć Istnieje po taka sajdzie. możliwość. Ja osobiście preferowałem nie grać breath weaponami, no ale nie znamy listy oponenta, więc może być tam breath weapon. Nie lubię takich decyzji. Jeszcze patrzą na mnie ludzie, to tym bardziej faktor stresu jest. Co ja bym zrobił na turnieju? Co ja bym zrobił na turnieju? 2 karty na ręce. Axiom, mat może mu cyklować. No ale tak, jakbyśmy poczekali, jeżeli będzie miał sweeper, no to raczej będzie gierka dla niego, tak czy siak, bo po tym się już nie odbijemy. Możemy zagrać kuldotę i nawet jeżeli nie wyjdzie land, to zagramy one dropa i w następnej zrobimy bushwhackera. Więc tutaj łączymy przyjemne z pożytecznym. No nie jest to land, Nie jest jest to to land. galwanik. No to zagrywamy perkusjonista w takim wypadku, no bo nawet Galwanik nie niestety nie ma mamy... Metalcrafta, więc za 2 to tyle samo zrobi perkusjonista z kickerem z Bushwhackera. Teoretycznie mogę jeszcze zagrać perkusjonista, zaatakować 2. Liczyć, że z 2 kart wyjdzie land. No wtedy na następną turę na pewno byłby Epicure z Bushwhackerem. Nie, wtedy byśmy... Tak, bo wtedy byśmy dogrywali Blasta.
Nie pisz mi tu, myślę. Nie gram na modo często, zostaw mnie. I chyba tak zagramy. Chyba liczymy na landa. No, to już będą 2 dodatkowe drawy, więc wydaje mi się, że ten land w tych 2 powinien być. No Znalazł się jest. jeden. Bolta możemy zagrać w następnej turze również. Więc pytanie, czy Galwanik w takim razie w tej za 2. Chyba musimy. Nie widzę. Nie widzę, no bo on wyszedł z jaja, więc no szkoda by było nie zadać 2 damage'a, jak możemy zadać 2 damage'a. Także leć, Galwaniku. No i zobaczymy, co dalej Czacza się mówi, stanie. że już przewinął filmik do przodu i wygrałeś, więc no, Bardzo się cieszę. Jeżeli tak mamy było, podróżników w czasie, jak widać to na super. czacie. Ale prosimy tylko te dobre newsy. Mhm. No dobra, to ma 3 many, ma 2 karty na ręce. Może się healnąć z food tokena. Tak, ale nie ma many na Breath Weapona. Tak, więc tu już troszkę bezpiecznie się dzieje. Może mieć manę oczywiście na No to the Bone, ale ma tylko jedną kreaturę w grobie, więc To mu nic nie da. food leczy więcej w tym momencie. O! No i super. Land brzmi No to super. mamy na wszystko. No to powinien być game. Chyba, że jak gra jakieś fog efekty dzikie, no to Powiem Ci, że to ja się przez chwilę zdziwię, ale testowałem moment spisy w Dredge'u. I szczerze podobał mi się nawet całkiem ten tech. Grałem przez jakiś czas 3 Gnu to the Bone i 2 moment spisy. I na Kuldotę to jedno, ale na Gruul Rampę też bardzo pomagało, bo no, tam ataki są większe. Mhm. No zobaczymy, no manę teoretycznie ma na moment spisa. Troszkę by nas to zabolało, ale też nie oznaczałoby to końca gry dla nas, także No i mamy mecz, jest 1-1, więc proponuję zrobić po tej drugiej grze krótką przerwę. Mhm. Pewnie. I co? Słyszymy się za kilka minut. I witamy po przerwie. 1-1, lecimy dalej. Miejmy nadzieję, że bez dalszych problemów technicznych. Powinno być nas słychać. Powinno być nas widać. Super. Nie mamy czasu teraz na problemy techniczne, także Dokładnie. lecimy z kolejnym meczykiem. Maomi. No to I jesteśmy na zagrajmy playu. pierwszy. No, stabilnie. Mamy 2 krity, mamy 2 palenia, nie mamy skro. Ciekawe, czy ludzie mnie mylą z tym drugim proboszczem i sobie myślą, o, on pewnie będzie grał Affinitą. Bardzo możliwe. Trochę na to liczę. Dobra, no to co? No to zaczynamy sobie. Pyk, pyk. Jedyneczka. Uuu, Jest Island, coś niebieskiego. to jest Island. Dobra, pyk. Robimy atak za 1. No to Epicure. No i patrzymy, czy dostaniemy Mental Note'a w Endstepie. Okej. Czy to Okej. może wróżki. O! Jest to póki co nic. Na razie 2 Islandy, brak Self-Milla.
Proboszcz mówi, że ma lepszy awatar. Może powinniście się zgrać jeszcze awatarami. To wtedy już by było Ultimate Confusion. Dobra, zagrajmy sobie landa. Dwójeczka. No i coś idzie. Jest Snap. snap. O! Czyli pewnie wróżki. No i czy poświęcasz w odpowiedzi, żeby nie mógł odtopować, czy zostawiamy Tak. replay? Chyba tak. On sobie straci turę. My będziemy mieli Metalcrafta, Tak, to co odpalimy może na wróżki Wolverine. nie jest aż tak kluczowe, ale jednak. Ale bardziej mnie raduje to, że może dociągniemy kolejnego stworka. Albo Kuldotę. Więc albo i Kuldoty, także poświęćmy. No jest to lat kolejny, ale Niestety ani jedno, ani Ale drugie, możemy ale saknąć tak. Blood Tokena później. Będziemy mieć Furnesa na czysto. Poświęcam stwora, żeby dobrać stwora. Tak, ale nie dajemy też oponentowi możliwości zagrania czegoś więcej w tej turze, jak na przykład kontruszka. Dobra. No to skrajuj. Tutaj niestety 2 mana cały czas open, więc Uła! potencjalne kontry. Jest Fire Blast. Co Tak. zwiększa ilość damage'a na ręce do 14. Całkiem solidnie. Całkiem solidnie, gdyby nie te kontry. No nic, no cyklujemy na pewno tego landa w poszukiwaniu kritem. No nie dostaliśmy. No i poświęciliśmy Blada, zdiskardowaliśmy Landa, żeby dobrać Landa. No dobrze, to przebijamy się za 1. Zobaczymy, czy poleci jakiś intruder. Jest intruder. No i wykrakane. Okej. Dobra, i trigger na stosie. No i teraz trzeba przemyśleć, jak ta gra się ma dalej potoczyć. No, rzucanie removalów w twarz jest oczywiście głupotą tutaj. I wydaje mi się, że musimy rzucać palenia w stwory. I chyba nawet obydwa stwory trzeba będzie teraz zabić. Tak zrobimy. Okej, czyli liczysz na to, że będziesz się przebijał po prostu kreaturami w dłuższym No. meczu. O dziwo, ten gameplan często wypala. Jak głupio by to nie brzmiało, to jest to viable taktyka na wróżki z mojego doświadczenia. Tym bardziej, że no, odcinamy go od drawu w postaci ninja. Tak, no tutaj też była szansa, że to mógłże być Spell Pierce. No i nawet wyrzucenie wszystkiego w twarz nie gwarantowało wcale, że to 14 damage'a wejdzie. Yep. Czy będzie hardcast ninja? Nie. Hardcast of One Mind. Za pełen koszt. Okej. No jest to kolejny land. Piątego jeszcze możemy wystawić. Piąty land to jest taki sweet spot. No z 6 będziesz miał Fire Blasta bez poświęcania Mountainów. Tak, i szczerze mówiąc troszkę rozważam tą opcję, ale zobaczymy jeszcze co dalej dojdzie. Znowu intruder.
No będziemy go musieli zabić znowu. No jak już wybraliśmy tę ścieżkę, no to chyba nie możemy To trzeba z w to niej brnąć. zejść. Dziennik dalej dobiera. Niestety dobiera, na szczęście nie wystawia, ale znowu 2 mana open i mamy drobne problemy z tym, żeby coś dalej rezolwować. No, będziemy musieli wystawić to jajo, a jak wyjdzie kontruszka, to będziemy musieli blastować. Będziemy musieli blastować przez poświęcenie 2 Montainów. No, zobaczmy. Ewentualnie po prostu może mieć... O! Może mieć nic. Okej, może mieć nic. No to tu jestem troszkę zdziwiony. No to super dla nas. Jest małpka. To jest nasza pierwsza gra, więc jeszcze sobie odpalmy kuldotkę. W sensie synthesizer, tak? Tak. Okej. Bo będziemy mieć wystarczająco many na wszystko. No i pięknie. Pytanie, czy zagrywasz tego Mountaina, czy pod Blada zostawiamy, skoro już mamy tego Voldaren Epicura? Najpierw bym chciał zaatakować. Zobaczyć, czy on jeszcze nie rzuci jakiegoś combat tricku. Ale najprawdopodobniej będę po prostu zagrywał Epicura Strażera i w następnej będziemy cyklować Mountaina. Ale póki co zróbmy atak. Z bloków. Super. No to teraz sobie zagrywamy na spokojnie. Brak kontruszki. To z Pięknie. pewnością cieszy. Co zagrał z końcem. To jeszcze bardziej cieszy 6 landów. No to jedna wróżka. I wygląda na to, że na razie tylko jedna. Czyli Tak, pewnie na tym ręka się pełna kończy. ninj. Ha. No i co my z tej sytuacji chcemy zrobić? No, cyklujemy na start tego tokena. Zobaczmy, jakie opcje się pojawią. Laki. Niech będzie i laki. Grajmy go. Oho. Jest No i niestety mamy tak. wróżkę kontruszkę. Czy spodziewamy się drugiej? To jest pytanie. Spodziewamy się drugiej. No niech sobie wejdzie. No nawet jeśli, to i tak wydaje mi się, że powinniśmy z tym naszym planem robić follow-upik, ale najpierw chyba zrobimy Fire Blasta z poświęceniem 2 gór. Czy on może mieć jeszcze jedną wróżkę? Kurczę, no jakby miał, to raczej by rzucał w jajo. Pewnie by wcześniej kastował, tak. Tak, więc Rozsądnym no ja jest bym założenie, tutaj... że to był top deck. Tak. Więc spróbujmy uspalić te dwie kreatury. Zobaczmy, czy poleci na pierwszą. Dispel. No jest to Dispel. Dobrze, no to Dispel zrezolwuje. No i wróżka. Wróżka też będzie musiała zrezolwować. No niestety Bolt i tak nie zmienia tutaj
faktu, że Laki po prostu jest kontrowany i tyle. Ale będziemy musieli pomyśleć, co dalej, no bo raczej te ninja to możemy śmiało założyć, że są na tej ręce. I co tu zrobić, żeby te ninja się nie pojawiły na stole? Jak on ma 6 many, no to atak wróżką kontrz... O! Okej. No to chyba pójdziemy na taki trade'ik. No to pozostawia open Bolta we wróżkę, no i jeżeli nie ma tej drugiej kontry, no to No musimy liczyć, będzie no ninja. tutaj nie ma innego playa niż próbować. No nie ma, dobra, to Nie jest plusik źle. dla nas. Nie jest źle. Uff. Bo ninja we wróżkę kontruszkę to już by było ciężko dla nas, bardzo ciężko. Tym bardziej, że gramy teraz stopa. Stopa. Stop. Dobra. Kolejny bolt, super. No On to my nie sobie zagrywa na nic, spokojnie nawet nie wjeżdżamy. hardcastuje ninjów. Wydaje Dziwne mi się właśnie. dziwne przy tej liczbie landów. To by oznaczało, że naprawdę nic nie ma. Chyba. Snaremaster. No dobrze. No, dopłacisz. Jest Snaremaster z dopłatą, samuraj nie poatakuje, niestety. Ale może nie będzie to potrzebne. No i teraz pytanie. Ale chyba dalej w to brniemy. Chyba musimy dalej w to brnąć. Także pożegnam się ze Stairmasterem. Tak, skoro do Okej. tej pory nie miał, no to nie dziwne, że dalej nic I nie było. lecimy z jajem. Spellpierce. Dobrze. No to dopłacimy. Yes. No niestety. To byłby No Lethal, gdyby nie Spellpierce. No ale i tak tutaj raczej ciężko mu będzie. O, No oponent ginie od czegokolwiek. tak, ale na spokojnie. Najpierw sobie zaatakujmy. Wróżka kontruszka. Jest wróżka do bloku. No ale skoro wróżka poszła do bloku, no to chyba Chain Lightning rezolwuje. Powinien. No i wygrindowany. Super. Oj, dobra. No to teraz się zaczyna ta ciekawsza część matchupu. Wróżki, wróżki, wróżki. No i tutaj się pojawiają nasze... Najpierw tak, może co wyrzućmy. To wyrzucamy na pewno karty, które mają dodatkowy koszt castu i bardzo bolą, jeżeli dostanie się w nie kontra. Także Fire Blasty i Goblin Grenade robią out na 100. No i później ja robię następująco, czyli wyrzucam 2 Bushwalkery i wyrzucam 2 Cooldoty. Ja lubię grać ten matchup grindy. I kontra w Cooldoty, no to tak jak mówiłem o tych alternatywnych kosztach, że to boli, a grając na wróżki, no to niełatwo jest tak dostać. A do tego też Cooldota nie jest taką mocną kartą tutaj, a bez Cooldoty automatycznie Bushwalker też staje się troszkę gorszą kartą. Plus troszkę się nie wpasowuje w ten grindy matchup, który tutaj chcę zaprezentować. A w miejsce ich wchodzą oczywiście Electrikery
I wchodzą oczywiście pyroblasty. Castów nie sajdujemy, to już byłby troszkę overkill. Gdzieś tam kiedyś myślałem, żeby właśnie całkowicie się pozbywać Kuldot i Bushwalkerów i próbować te casty grać, ale nie. To jest jednak zbyt duży stretch, to już jest oversiding, także tak to wygląda. Tak, no te casty to już tak trochę będzie brakowało tego firepowera, żeby zabijać oponenta. Tak. Ja też muszę przyznać, że jak grałem Kuldotą, to też podchodziłem do tego matchupu jako, że to teraz ja jestem kontrolą, a oponent jest agro i zasadniczo palę wszystko i jakoś tam dowiozę do końca. Tak, no tutaj tak naprawdę wystarczy jeden stwór wpuszczony w stół i przy remowalu powinno się to wyklarować na naszą korzyść. Czy to będzie pyro? Hydro? No jest. Jest Blue Elemental Blast. No, ale oponent może i zliderował, ale wystawił się na... Stawił się na Sweepa. enda. Tak jest. No dobrze. No to pozbywamy się wróżek. Zagrywamy Epicura. No dobra. No to teraz tak. Chcielibyśmy zagrać Synthesizer, tylko czy boimy się... czy boimy się Spell Pierce'a? Chyba troszkę się boimy. Landa nie potrzebujemy z Synthesizera, więc możemy wstawić Landa, zagrać jajo, zobaczyć co oponent zrobi. Na kontruszkę mamy teoretycznie Bolta. No, najgorszym by było oczywiście połączenie kontruszka plus Spell Pierce albo Hydro. No, ale tutaj będziemy brnąć w to. Trzeba próbować. Ajaj, No niestety. ajaj. No miał. Czasem mają. No i tu nam się zaczynają lekkie schody. No ale nic w tej sytuacji nie zrobimy. Jedyne co, zostaje nam atak. Z końcem tury jego przecyklujemy sobie token. Liczymy, że nie ma ninja na ręce. Very unlikely, ale to mi zabroni pomarzyć. Land. Jak w poprzedniej grze nie miał, to może i w tej nie ma. No nie miał. Good for us. I co? Czy poświęcamy Blada? Czy cyklujemy Montaigne? Poświęcamy, blada, oczywiście, że tak. No jest dodatkowa kreatura. Jest odpowiedź. Tylko kurczę. Teraz chcę z tym pyroblastem zrobić. Może zagrajmy małpę, zobaczymy czy rzuci kolejną kontruszkę. Lub też cokolwiek. No nic nie zagrał. No i dalej zostaje pytanie, co robić z blastem. Ma dwie karty. No jak wróci sobie ninja, no to wtedy już mój pyroblast staje się useless totalnie. Więc to jest problem. Czy chcę trzymać pyroblasta na cokolwiek innego niż ninja? Riski troszkę bym powiedział. No jednak problem z ninją jest taki, że jak zostanie wrócona spellstatterka, no to skontruje oczywiście tego No pyroblasta. to jest mogiła. Więc albo liczymy na inny scenariusz, albo chyba ten pyroblast
Idzie po prostu w spellstaterkę. No chyba trzeba będzie tak zrobić. Może najpierw zaatakujmy, ale najprawdopodobniej będziemy pyroblastować wróżkę z obawy na ninja w wróżkę, bo to by nam zamknęło grę. Tak, tylko jeszcze z obawy na spell Pierce'a. Dograjmy sobie ten jeden land i zniszczmy. Tak, tutaj proboszcz też Niebieskim. dobrze pisze, że w upkeepie by było lepiej to zrobić oponenta. Więc jeżeli chciałbyś sobie ustawić na przykład, możesz kliknąć prawym przyciskiem myszy na upkeep i tam ustawić sobie set stop w oponentaturze. To prawda, to prawda. No to jest to ogranie modo, którego ja niestety nie mam. Znaczy, dobra, to nie jest zależne od modo, tak? Bo w realu też by się tak powinno grać, ale... No tak, ale też trzeba o tym Ale- pamiętać, że ma się taką możliwość. O, Snap U. w spellstaterkę. No no. i to też nam bardzo pomogło, bo dzięki temu ta spellstaterka teraz nie zaatakuje, tak czy siak. Tak. To jest miskręt. Troszkę przyspieszyć grę, żeby mnie timer nie zabił. No to lecimy. Dobra, no wiedząc, że już ma kontruszkę, no to tego pyroblasta już tutaj nie będziemy rzucać. Tak, to by się trochę mijało z celem. Dawalibyśmy oponentowi ciało w stole. No i No stracilibyśmy to punkty teraz za nic. jedyne co, no to musimy liczyć, że on tego ninja nie ma. No niestety jest. Jaki wynik tej gry? Na razie 1-0 dla nas. No nic, musimy pozwolić dobrać. Liczymy, że dogra miskręta, żebyśmy mogli sobie tego ninja zabić. No. Okej, no to jest chyba nasza jedyna opcja, bo ma miskrętkę, ma kontruszkę, Jeżeli to nie jest Hydroblast, tudzież Blue Elemental Blast, no to więc zabijamy ninja. ninja zginie. Ciekawe, że wolał zagrać tego Ferisira niż trzymać manę na spellstaterkę. No, troszkę się odbiło teraz na nim. No to wiadomo, zależy teraz od kolejnych tobeków, ale to, że nie ma tego ninja, uff. I miskrętka, dobra. No to co? Puszujemy damage. Jedyne co nam zostało. No i teraz pytanie brzmi w takim razie po tym bloku, czy ten bolt leci w Ferisira, dopóki nie ma spellstaterki? No wydaje mi się, że to jest correct play. Trzeba wykorzystać okazję. Nie nadzieć się na kolejnego ninja. Hopefully. I wygramy stopa dalej. Okej, Seer. Kolejny, czyli jest jeszcze kontruszka i jest jeszcze coś. Okej. Niestety nic. Jedyneczka. No niestety kiedyś te landy muszą przyjść. Muszą dojść, no. Radomir, wynik pierwszej gry to było 1 dla nas, więc jest 1-0 dla nas. No i tu już chyba będzie koniec. Niestety nie zdążymy mu zrobić na tyle kloka, żeby się przebić tym jednym perkusjonistem. On sobie już zostawi man na kontrę. Więc jedyne co
to mogę zostawić sobie teraz małpę do bloku. Wow. I tak też zrobimy. Aczkolwiek nie wiem, czy nie będę musiał tego poddać ze względu na timer. No tak, no 9 minut na kloku, nie za dużo. Zobaczymy, jak wystawi drugiego. Okej, jeszcze nie. Hmm. Czy leci drugi ninja? Oponent się zastanawia. No leci duży ninja. No to już będzie concede. Raczej nie chcę tutaj ryzykować. Stawiamy czas na trzecią grę. Zostawiamy czas. No, to już Resadnik za i- dużo by dobierał. Tym Dobra, razem no na tutaj playu. nic. Tak, na playu, ale sidebot się nie zmieni. Tutaj raczej ten sam plan będzie, czyli wstawić te dwa stworki i próbować manewrować removalem tak, żeby przeciwnik nie dobierał po prostu tych kart. No i co? No i zaczniemy. No, nie jest to ręka, którą chciałbym kipnąć, niestety. One Lander, co prawda dużo rzeczy, ale Ale to One Lander trochę dalej. brakuje. Trochę brakuje, no i nie możemy sobie na One Landera niestety pozwolić, grając na wróżki, więc mulligan. Ała! A, Drugi One Lander, choć teraz z syntem. teraz z syntem, no jeżeli mamy to jakoś wygrać, no to chyba z tym. Chyba nie widzę innej opcji. Także kipniemy to. I wyrzucimy Epicura. Percussionist. Epicura jest wolniejszy. No nie wygląda to za fajnie. No niestety, jak widać 18 land to nie wystarcza, żeby dostawać ręce z 2 landami przynajmniej. A co gdyby było dopiero przy 17 landach? No nic, trzeba liczyć na top deck. Oponent też zmuliganował do 6, więc równo walczymy. Okej. Jest open pozycja na synt w landa. No i nic, no trzeba... No muszę, no trzeba niestety. Czasami albo się wygrywa, albo się przegrywa. No, w tej sytuacji raczej się przegrywa. Tak, tutaj sugestia też z czatu, że może najpierw atak, bo oponent mógł zablokować. Ja wiem, w sensie no mógł, ale Trochę naiwne podejście, No, prawda, no, ale raczej się to w normalnej rzeczywistości nie zdarza. raczej rzadko. Jest atak, ale bez ninży. I jest drugi land. Jest drugi land. Ale troszkę jest za też późno, ryzyko ale jest. spellstaterki. Jest ryzyko spellstaterki, więc po prostu sobie zaatakujemy za jeden. I stawiamy oponenta na musiku. Tak. Nawet troszkę się zastanawiam nad tym bushwalkerem za jeden, ale No spellstaterka wtedy dosyć mocno karze. Nawet jeżeli zabijemy jedną wróżkę, no to druga kontruje tego bushwalkera. A chyba, że... A, bo w sumie masz pyroblasta, przepraszam, możesz kontrować kontruszkę. Zapomniałem. Ach. Ja tu cały czas z Boltem liczę. A tu przecież jest ten pyroblast. no nie widzę sytuacji, gdzie będziemy robić eksplozywną turę z bushwalkerem, a nawet ten jeden stworek więcej. No tak, Może przyspiesza się dwukrotnie okazać. nasz klok. Tak, obecnie tak.
No dobrze. Jest ninjutsu. Pytanie, czy jest też Jest drugi ninjutsu. ninja na podmianę w przypadku removalu? No, w każdym razie będziemy musieli się przekonać o tym. Jest to Dispel. Dispel. No dobra, no to rzucamy pyroblaścik. Rzucamy lakeja, póki możemy. Wcisk za 3, ale no, Jeszcze tylko optymistycznie 5 to nie ataków. wygląda niestety. Optymistycznie to nie wygląda. Uuu. Agresywny Blue Elemental Blast w Lakeja. Nie dał nam nawet możliwości poświęcenia go. Zły człowiek strasznie. Hmm. No i co, no jak ma kontruszkę, to nie fajnie. Ale no czy możemy sobie pozwolić w obecnej sytuacji na granie around? Wydaje mi się, że nie bardzo. Wydaje mi się, że nie bardzo. 3 karty. No tak, oponent niby nie ma na nas presji, ale ona może zaraz być. No, wydaje mi się, że musimy próbować to zagrywać. Ewentualnie możemy też poczekać, spróbować zagrać elektrikery, licząc, że przeciwnik nie ma ninży. A z końcem jego tury i wtedy wystawić lakeja. Może spróbujmy tak zrobić. Jest to troszkę safe opcja. No jeżeli będzie miał tego ninja, no to tak czy siak. O, okej. Leci blok. No to możemy wystawić lakeja w takim razie w wersji safe. Tak, no gdyby teraz przyszła spellstaterka, no to elektriker już się pozbywa i nie mamy problemu. Oponent woli się wymieniać. Tak, no gdyby miał małego ninja, no to by pewnie używał w poprzedniej turze. No i teraz pytanie, czy będziemy chcieli robić elektrikery na tej wróżce. I wydaje mi się, że tak. Ja Wydaje ci mi też się, tylko że będziemy przypomnę, że masz chcieli. poniżej 5 minut na kloku. Wiem. Dlatego moje No procesy pressure. myślowe. Moje procesy myślowe zaczynałem już się motać, ale. O, Dispel. Uła. No dobrze, no to Mountain. No to. Atak. Teraz się musimy zastanowić, czy chcę Lakeja poświęcać, ale chyba chcę z końcem jego tury go poświęcić. Bo wtedy będziemy mieli manę na Synta plus na ewentualnie coś z Synta. Tak jest. Liczymy, że nie ma ninży. Ma. Jest i mały ninja. Czy w takim razie poświęcenie od razu lakeja, bo jeżeli bolt, to boltujemy ninja? Dokładnie tak. No niestety, ale Lakej w lakeja. warto było spróbować.
Hmm. No klok nam niestety zwalnia, nie przyspiesza. No i tutaj by się przydało coś eksplozywnego z tego top decku. Może nawet taki elektryker, ale no tutaj trzeba liczyć się z kontrą. Na czym ta myśl? Na czym ta myśl? No niestety nie są to pewnie 2 landy, bo by je od razu odrzucił na bottom. A, poszło 2 na 2 bottom. bottom poszło. Może zostaną teraz same landy na topie. Okej. No to co? Zaczynamy z Synta. Jest bolt. Jest bolt. No to będziemy tego bolta musieli zagrać. Tak czy siak. No pytanie, czy małpką. teraz w takim razie w ninja, czy już presja na twarz? Mm, Wydaje mi się, że dalej w ninja, bo no nie chcemy sobie tego Samurai Tokena tradeować z ninją. A zobaczymy, czy pozwoli, czy nie pozwoli. Chwila prawdy. No niestety Counterspell. jest twardy counterspell. No to będziemy tradeować token z ninją. Niestety. O, albo i nie. Tak pyta Radomir, czemu atakowałeś perkusjonistą, czy nie wolałeś go właśnie zostawić do bloku na ninja? No bo jednocześnie dalej muszę robić napór. Ale w tym momencie, kiedy już jest drugi ninja, to nie wygląda to zbyt optymistycznie. Zagrajmy Czy w sobie takim razie to. teraz już ten wyścig i liczymy na to, że oponent więcej nie ma kontr? Czy nadal próbujemy grindować? Znaczy zrobimy atak wszystkim. Następnie będziemy próbowali zboltować ninja. Okej, tu się wymieni. Najpierw sobie zagramy Epicura. Ewentualnie będzie on do bloku. No i co? No i próbujemy. Tylko tak jak ktoś już to słusznie zauważy, możemy to zrobić w jego upkeepie, więc róbmy to w jego upkeepie. Tak, no 2 mana open, więc tu i tak może zagrać wszystko, co Mhm. mu się podoba. Chyba ma. Nie ma. Okej. Nie ma. Teraz się zaczęło robić optymistycznie. Ale timer dalej goni. Niestety timer coraz niżej. Okej. No to chyba musimy. To brzmi jak super top deck, jeżeli tylko zresolwuje. A biorąc Jeżeli pod tylko uwagę, co zresolwuje. ostatnio się działo, ma sporą szansę zresolwować. Niestety. To musiał chyba dobrać stopa tego counterspella w takim razie. No nic. Nasz gameplan się tutaj nie zmienia. Tak, klok mamy całkiem szybki. Biorąc pod uwagę life total oponenta, więc nie przejmujemy się. Przekręcamy w prawo. I powolutku Najważniejsze, Pozbawiamy żeby ninja nie oponenta dobrał. ostatnich Okej, punktów dalej bez życia. ninja. Niestety Snarmasterka, pytanie w co pójdzie.
W Lakeja? No okej. Wydaje mi To się, że sobie poprawnym to- by było tutaj jednak w perkusjonistę. Tak. My sobie to po prostu poświęcimy. U, No nic, jeden land możemy zagrać, a drugi możemy wymienić. Mhm. Dobra, robimy to na szybkości. Robimy szybko atak. Dobra. Presja czasu, presja tłumu, presja wszystkiego, presja niegrania na modo. Bolt jest do Eee. emerytury, więc możemy zagrać Epicura najpierw. Ale powinniśmy się chyba wyrobić w tej minucie 30. No na pewno wszystkich widzów zadziwia, że najszybszy deck w mecie i problemy z czasem, no musicie wybaczyć Chmielowi, bo nie gra po prostu na modo. Tak. I stąd wynikają te problemy. Dobra, zaatakujmy sobie. Kuldota w landzik na spokojnie. Tak? Jest blat teraz dużo cenniejszy, ewentualne top decki landów do wymiany. Nie mów, że masz kontry, proszę, nie miej kontry. Wróżkę kontruszkę jeszcze zaakceptujemy, bo mamy Bolta, ale twardy counter spell nie Tak. za bardzo. Dobrze, no to niech tak będzie. Uff. Uff. No chyba wygrindujemy. Minuta to bardzo dużo czasu. W szczególności teraz. Jeszcze mogę, wiesz, miskliknąć coś. Tak, jest, istnieje zawsze szansa. Dobra, no to co? Chyba gramy safe i nie zagrywamy tego. Nie ma potrzeby w sumie, no bo musiałby Nie ma wystawić potrzeby. 3 blokerów. Mass removalu się nie spodziewamy. Nie wydaje mi się, żeby istniały top decki, które ratują tutaj oponenta. No może teoretycznie jeszcze mieć, nie pamiętam jak się nazywał ten spell. Za jedną bylejką, jedną niebieską. Wraca wszystkie kreatury o tej samej nazwie. Ale Udało się, 2-1. Lecimy udało dalej. się, no. Wybaczcie, że tak wolno, ale to jest powód, dla którego ja Echoing nie Truth gram na Radomir modo. przypomina, tak, Echoing Truth. Aczkolwiek też od jakiegoś czasu nie widziałem we wróżkach. Kiedyś bardzo popularne, teraz jakoś tak mniej. Wymęczone. Czemu na FNM-ach tak się nie męczą, tylko walą ci wszystko w twarz i wygrywają? No. X-Melange, dobra. Yes. Super, stabilna rączka. Robimy keep. Postaram się troszkę przyspieszyć. Ale też nie za szybko, żeby się nie pierdzielnąć w przyciskach. Dobra. Cyk, Epicure. Niemożliwe jest wysnajpienie was. No, kwestia zmiennego opóźnienia. Czyżby mirror? Chyba mamy mirrorek. No mamy Riro. To lubię grać. Oponent niestety trochę lepszy opener od nas, Troszkę. ale to nic. No i mirrory się fajnie gra, bo to jest bardzo fajny grindy matchup. Tak. Jakby było za wolno, no to grind. Tak. Dwa piece i małpa. Małpiszon. Metalcraft w drugiej turze. Czy blokujemy Małpiszona? No nie blokujemy raczej. Raczej nie blokujemy. Życie to resource, skorzystamy z niego.
No, tym bardziej, że u nas sytuacja na stole wygląda lepiej. Więc pokuszę się być teraz bardziej agresywny. A kto wie, może End the Festivities stopada idzie? No nie, Ale też ale, nieźle. Też ale atakuje. też nieźle. Też atakuje. Przecyklujemy sobie land z końcem jego, tak. Dobra. No to wciskamy. A tak wszystkich nie boimy się skracać tych epikurów. Mhm. Oponent czuje presję. Dobra, jego upkeep sobie wyłączę póki co. Jest mi niepotrzebny Jest. tutaj. Yy, I oponent już zaczął wymieniać Mountainy. To całkiem nieźle wróży. Czekaj, czy ja teraz nie mam minie zilduję, jak będzie koniec jego tury? Nie powinno. To jest symbol, bo ty masz wyłączone blefowanie, z tego co pamiętam. Jak klikniesz 0, to też ci pójdzie yield do końca tury. Więc możesz zarówno po prostu teraz przepuścić priorytet. Zobaczmy. Laki Bo podobno kliknąłem jest oka w dwójkę. mirrorze. No to dwójki bym nie klikał, bo to jest... Dobra, Zda to wiesz co, na odpowiedzi. wszelki wypadek, A, na wszelki wypadek, myślę, że to już zrobimy tutaj to nie ma teraz. większego znaczenia. Tak. A nie chcę się niemiło zaskoczyć. Oponent Kuldotę. Perkusjonista. No i co nam odkrył Lakeja? Mhm. No dobra. Od jaja. O, takie coś. Kolejny laki. Kolejny laki. No, będziemy go zagrywać. To na pewno. Będziemy zagrywać Tomb Raidera. I tutaj tym Tomb Raiderem będziemy atakować. On się może skrócić z tymi 2 tokenami, ale to nas tutaj nie No, obchodzi. możesz Tak, też mamy dostać jeden blok end w mainie, lakejem i tokenem. I wtedy skrócisz się tylko z jednym lakejem. ale to będzie dla nas bardzo korzystne. Bo Laki tutaj faktycznie robi robotę. Ale postanowił tego nie robić. Czyli spodziewamy się pewnie jakiegoś bushwhackera. Picture. Bez bushwhackera, za to z drugą kuldotą. No to end the festivities. Zmanifestujmy No. end the festivities stopa. Tak, Radomir, mamy jeden mainowy end. I to nie jest on. Nie jest on. No nie mogę raczej liczyć na landa stopa z jaja, więc chyba lecimy dalej w Tomb Raider. O. No nie będę tak high rollować, zagram sobie Tomb Raidera. Zrobimy 2 razy atak. Troszkę się wystawiam na Bushwalkera, ale nawet bez tych z tymi dodatkowymi obrońcami, to ile byśmy mieli damage? Ja bym miał 6 crit, tu jest 6, no to bym przeżył. Bez 2 to bym miał 4 crity do bloku. To by Dostajesz było wtedy 2, 10 4, obrażeń. 6, 8. No to przeżywam, czyli mogę sobie pozwolić na taki sympatyczny atak. Tak, oponent Mogę Fireblastem sobie. też nie zagrozi wtedy. Ma tylko jednego Mountaina. No ale to też nie można grać wokół Może grać wszystkiego. galwanikiem, ale to pytanie, czy jest sens grać wokół 4 kart w deku. Wydaje mi się, że nie. Więc tutaj też myślę, że zagrałbym tak jak i ty. No dobra.
Uuu. No. Jest Lucky. Czy jest Land? Jest Land. Jest land. O. O. Oponent A przechodzi to- do ofensywy. Atak to- wszystkim. Dziwne. To Bardzo ciekawe. dziwne. No to będziemy blokować wszystko, co się da. Czyli token, czyli token, czyli token i czyli token. Okej. Przyjmujemy tylko 4 obrażenia. 2 zjadamy na czysto. 2 wymieniamy. Szczerze mówiąc, to nie wyglądało jak najrozsądniejszy atak ze strony No, oponenta. dziwny play, bardzo dziwny play. W szczególności bez tego lakeja pre-combat. O. No jest potencjalny lethal, jeżeli oponent popełni błędy w blokach i nie zablokuje No obu Tomb jest Raiderów. potencjalny. Hmm. Hmm. Przepraszam, jeżeli nie zablokuje... Tak, musi zablokować co najmniej jednego Tomb Raidera. Tak. No, spróbujmy. Zobaczmy, co los przyniesie. Kombacik. Za 2. No, niestety. Dobra. To w takim razie, co my robimy teraz w tej sytuacji? Tego blasta raczej nie wydaje mi się, żeby był sens trzymać. Chociaż 2 blokerów to jest 4 przebijających się. No, poświęcenie lakeja też możesz zrobić na instant speedzie, więc... Tak, więc tutaj tego synthesizera oszczędzimy. Będziemy tutaj blokować. W odpowiedzi jeszcze na jakiegoś bushwalkera niecnego to będziemy trzymać tego blasta. Tak, I z lakeja zagramy sobie potencjalnie safe. może też wypaść Fire Blast, który też by robił robotę. Jedna szansa na 45, co prawda, ale istnieje. Ale jest. Percussionist, okej. No i co? No i się przeciwnik będzie przybijał teraz. No i pytanie jest, czy z jedną kartą na ręce faktycznie coś może. To musiałby być Bushwhacker. To musiałby być bushwalker, ale to dalej mu nie daje litala. Agresywnie. No dobrze, no to my robimy tak, my robimy... To jest ten niezablokowany? Tak. Tak jest. Okej. Okej. No i jestem ciekaw, jaki jest plan oponenta, żeby przeżyć w takim razie. Czy on naprawdę liczy, że nic nie mamy? Sześć. Może to Okej. jest Fire Blast u oponenta z kolei. No. Co się dzieje? Goblin Granite. No to jest win. No to jest do jednego. No i jeszcze może mieć oponent Fire Blasta. No nie, no tak to nie robimy. No jeżeli ma oba, no to wow. No to wow. Ale czy by się zastanawiał, jakby miał? No ja bym walił od razu. Nie myślałbym. Znaczy, no to ma znaczenie, bo jeżeli ja bym coś zrobił z końcem, to on wtedy może to zagrać, bo teoretycznie ja mogę dobrać swojego Fire Blasta i go zabić. Tak jest.
pytanie, co robię? Czy gram wokół tej jednej, jedynej karty? Czy musisz, w sensie, czy musisz poświęcać tego lakeja? Bo możesz w sumie teraz przejść do ataku, w sensie dobrać normalnie naturę, przejść do ataku. Zobaczyć, co dobierzesz po prostu. Zaatakować samym Tomb Raiderem, trzymać 2 lakejów w odwodzie. No ale wtedy on... No to muszę skończyć w następnej turze. A, ale... Ale... No według mnie nie musisz. W sensie, on musiałby mieć teraz Fire Blasta na ręce i stop deckować jeszcze drugą sztukę palenia. Żebyś musiał. No dobra, no spróbujmy. Dobra, puścimy. Kuldotka. No to możemy puścić kuldotkę w jajko. Radomir nie rozumie rozkminy. Rozkmina jest taka, że jeżeli oponent ma Fire Blasta, to możliwe, że gra wokół naszego palenia. Możliwe. Co trochę ale nie pewnie. ma, w sensie... Nie, no bardzo mała ma, szansa, bo- ale... Tak, ma znaczenie, ale szansa jest naprawdę bardzo mała. Hmm. Ja nie wiem, ja bym chyba też walił po prostu tego galwanika. Jeżeli Tak ma tego mówicie? Fire Blasta. W sensie ja. No bo czy on naprawdę by nie zagrał tego Fire Blasta, jakby miał? Mógłby. Ale dobra. Let's do it. W sensie, jeżeli ma, no to wow. No nie miał. Nie, no bo mówię, no istniała Tak, ta ten istniała najgorszy bardzo. scenariusz, w którym Tak. mógłbym przegrać. Istniała ta jedna bardzo dziwna linia, w której faktycznie przegrywałeś. Ale. No Ale to by nie było coś. To by było coś. Dobra, no to co? No to lecimy Mirorek, jesteśmy teraz na draw. Radomir, ta kuldota absolutnie nie była bez sensu, bo jeżeli by wypadł stopa Bolt czy jakikolwiek palin, to mielibyśmy pewność. Nawet jeżeli oponent Tak. miałby Fire Blasta, to jakby i tak wygrywamy. Tak, to już by było 100% pewniak. Dobra, no to tu będziemy próbować grać Grindy. Moje ulubione matchupy, ja bardzo lubię grać Tak agrodekami. jest. A odpowiadając na Grindy. kolejne pytanie, inaczej mogłeś w odpowiedzi Lucky i liczyć na top, no ale wtedy mamy nadal manę tylko na jedno palenie. A tak to mieliśmy Mhm. 2 czerwone many, jedną na galwanika, a drugą na coś, co mogłoby dojść stopa. Granat leci, bo to nie jest karta do grindy matchupu. No i trzecią kartę, którą będziemy wyrzucać. To jest... No tutaj raczej Chaina się będziemy pozbywać. Co No, prawda na odbicie Chainu boli. działają... Odbicie boli, tak. Co prawda czasami się zdarzają podwójne odbicia, ale to my chcemy być tutaj defensywni, my chcemy czekać, aż przeciwnik popełni błąd. Tak jak na przykład właśnie ten atak jego pierwszy mi się wydawał dość duży błęd. To trochę wyglądało jak taki Mexican standoff i on niestety pierwszy wystrzelił. A co w efekcie zbackfire'owało. Czyli tylko jednego No i Chain co? Lightninga wysajdowujesz i wrzucasz 3 Electrikery, rozumiem. 3 elektrikery na pewno. 2 chain lightningi w mainie jeszcze nie są takie złe, bo w Illi jeszcze można go zagrać jako po prostu removal i jest ok. A jednak te Tomb Raidery czy właśnie lakeje są problematyczne. Jak tam timer? Nie jest źle. Mniej więcej 1/3 czasu poszła. No i legendarny One-Lander z synthesizerem na 7. Z Bushwhackerem, z Kuldotą, z Tomb Raiderem, wszystko jest, tylko nie ma drugiego landa. Nie ma drugiego landa. No ale co, no wiecie przecież, nie? Na drole. Na drole? No dojdzie, musi dojść. Szkoda nie kipować.
No ja zawsze kipowałem No, takie mamy- ręce, aczkolwiek często się też przejeżdżałem na tym. Tak, no ale jeżeli już kipować jedynki, no to właśnie No to chyba takie, takie. nie? Tutaj jest wszystko, dosłownie wszystko. Mhm. Zróbmy to. Zróbmy to. Najwyżej już wiemy trzecią grę. Tak, totalnie nie przegramy, nie ma szans. Trust. Będzie dobrze. Oponent też pewnie ma One-Landera. O, No, proszę bardzo. jest. I nie ma problemów już więcej. Tylko tak. Zagramy sobie raczej Tomb Raidera jako blokera. Ewentualnie Tak, on nieważne co podejdzie byśmy i zagrali, pod koła. i tak nie zaatakuje, więc możemy mieć solidnego blokera. Mhm. No i poszedł removal. Super. Tak też może Teraz być. pytanie, czy przeciwnik został z jednym landem, czy nie? O! O, No to wszystko skuteczek. przepowiedziane. No to teraz pytanie, czy wychodzimy z jakiegoś Epikura i Skuteczek. zostawiamy, czy... W sensie z Epikura i... Nie wiem, czy bym nie wyszedł z jaja. Okej, bo ja się zastanawiam też, Czy czy nie wszedł z Epicure jaja. wblada tę kuldotę od razu. Ale można to też zrobić w następnej turze. Mm, No tylko wtedy ten Bushwhacker tak trochę klanki. W sumie tak. W sumie faktycznie ten Epicure wblada z końcem, ewentualnie w removal. Tak, Coś. wystawiamy się co prawda na End zróbmy tak. Festivities To trochę. będzie. Czy ja wiem? Zobaczmy. Będzie drugi land u oponenta, czy nie? Jest. No to dobra. jeszcze, No ale my jeszcze mamy możemy coś pograć w tą grę. kuldota Bushwhacker jakby... O, Bolt w Epicura. Bardzo agresywnie. Okej. No dobrze. Okej, no i super. Jest Lucky. I to jest ten Lucky, No którego to warto nie ma galwanikować. Z którego trzeba galwanikować nawet. No gra się na razie układa zdecydowanie po naszej myśli. I tutaj wydaje mi się, że trzeba wykorzystać okazję, Po prostu wcisnąć za te 8 damage'a. gdzie przeciwnik jest wytapowany. Tak, wcisnąć za te 8 No damage'a. i teraz pytanie, czy w takim razie wpiec i zostawiamy Blada? Nie. Nie. Nadal poświęcamy Blada. My jesteśmy w bardzo dobrej. Nadal poświęcamy Blada, bo będziemy później robić sobie value z synthesizera. Będziemy mieć więcej many, żeby coś z niego zagrać. Także lecimy po Blada. I robimy Bushwhackera. Pyp. Dobra, 8. No i teraz przeciwnik będzie musiał na to jakoś odpowiedzieć, a my sobie później dalej zagrywamy synta, dobieramy paliwo. Powoli to wszystko stabilizujemy. Mhm. No i oponent odpowiada swoją kuldotą. W kolejną No, pewnie kuldotę i szuka. pytanie, czy będzie miał coś do poświęcenia. Ma. Obstawiam, że ma. Co zrevealował w ogóle? Aha, kuldota. O, okej, Cast to the cast. fire. Lepsze niż Electrikery. Dla nas oczywiście, nie dla oponenta. Dobra, zobaczmy co ja ją pokażę. I pokazała nam... Super. Opiszona. Smerfastycznie. No to co, wciskamy dalej, skoro wiemy, że nie ma enda. Tu się możemy tradeować, to nam to nie robi różnicy, bo my mamy tę przewagę zdecydowanie. Mamy więcej Oponent musi się paliwa. bronić. Pytanie, czy w ogóle będzie chciał tego perkusjonistę? Chce blokować.
Będziemy mieli jeszcze no kolejną to dziwnie. kartę. Co za dziwny dźwięk. Jest to bolt, którego Ale- możemy skasować również w następnej turze. Oponent jest na wirtualnych 5. Na razie sobie puścimy. Nawet zastanawiam się, czy nie będziemy boltować z jego końcem, no bo chcemy zagrać, odpalić jajo ewentualnie. Tak jest, więc ciężko będzie wtedy z maną. Oponent nie zagrywa kuldoty, przynajmniej nie w swoim pierwszym mainie. Pytanie, czy slow roll, czy faktycznie nie ma targetu. No i nie ma targetu. Nie ma. No dobrze, no to zrobimy tak. No to szukamy domknięcia tej gry. Czy drugi bolt też w takim razie w twarz? Wydaje mi się, że nie ma co się spieszyć. Jesteśmy w bardzo dobrej pozycji, ale I nie ma tak co się raczej nie spieszyć. wygrywamy w tej turze, więc Odpalmy sobie jajo. O, fajne. jest kolejna kreatura z hejstem. No, broni się. Będzie removal puszczany. Będzie removal puszczany. No, takie wymiany 1 za 1 na tym etapie gry w sumie dla nas dobre. Dobra, to tak, tą kurdotkę. Wyegzailował piec. Bardzo agresywnie. Nie wiem po co, ale okej. To my dogramy sobie piec. Skoro tak mu zależy na tych naszych piecach, to No cóż, karta za kartę. Widocznie. Oponent coś w nich wydał jest. spell, a my wydaliśmy land. Uczciwa wymiana. Wydaje mi się, że to było z korzyścią dla nas. No i 3-1. No i jest. No i miało być szybkie 0,5. A tutaj To co? takie rzeczy się Walczymy dzieją, o no. 4-1. Dobra, no to lecimy ostatni. No i pytanie, czy komuś teraz się uda nas zasnajpić z czatu. Najważniejsze, Ręce że się na nie ośmieszyłem. przyciskach. Najważniejsze, że się nie ośmieszyłem na streamie. Jest wynik Mówię. przynajmniej pozytywny. Może tego nie widać albo widać, ale co się bardziej stresuje niż kuźwa w tych top 4 na Mistrzostwach Polski, co grałem. Po prostu tak nie lubię grać na modo. Każda chwila to jest myśl, czy ja niezłego jakiegoś triggera nie misnę. W realu tak zupełnie nie ma. W realu się gra na takim chillu w porównaniu, co tutaj modo mi każe robić, że Tak, Modo niby samo za siebie robi dużo rzeczy, ale jedno złe kliknięcie i nagle możesz sobie przeskipować na przykład całą turę. no właśnie. Ja wiem, że to pewnie przychodzi z ograniem, ale nie mam też za bardzo czasu i chęci, żeby wchodzić w bliższe relacje z modą. A tak chciałbym zagrać Nasz pierwszy. oponent jest Uła. 4-0. To Moliga. No, będziemy z tym pucharek. próbowali coś rzeźbić. Walczę o Ludwik pucharek. mówi, że gra Jant Gli. Grał na niego sekundę temu. Jant Miejmy nadzieję, że Gli. tym razem No będzie to- miał rację. Już dzisiaj raz się pomylił co do tego, na jaki deck gramy. Ale no, Trochę szkoda, że nie mamy remowalu. Aczkolwiek do piątki nie chcemy schodzić. Więc tak czy siak nawet bez remowalu Ludwik się będziemy poprawia musieli na to awka. kliknąć. no i teraz pytanie, w co wierzymy? Kurwa. To ja To- nie chcę awki. To Myślę, że to nadal może być najgorsze. wszystko. To mogą być kombo ściany. Awka najgorszy matchup. Kip. Ludwik, ja wiem, że jest sobota wieczór, ale ty nie masz 18 lat, więc tak na spokojnie. No dobra. Zobaczymy, co się z tego wyrzeźbi. Pyk.
A tak. No i co nam pokaże oponent? No to nadal No może być jest Glee to chyba awka. albo Awka. Hmm. Hum. Um, I czy wychodzisz teraz z Synta licząc na top deck? Czy po prostu no chyba pewny musimy tak perkusjonista? grać. Chyba musimy zagrywać tego synta. Szukamy. Bo tutaj nie rozpieszcza nas. Oj, No to nie bardzo nas jest to, tutaj co szafer nie chcieliśmy zobaczyć. rozpieszcza. Także Ale dobra, idziemy dalej. teraz sam gaz stopa Tak. i lecimy. Kuldota, Bushwalkera. Ha! Jokes on you, opponent. Jokes on you. O. O, prawie. Czy zostawiamy na później, O, czy lecimy? obawiam się, że tego później może nie być. No bo inną opcją jest zagranie synta, tylko po co? Tylko po co? No zasadniczo nic nie możemy z niego zagrać, bo nawet Fire Blasta nie wiem, czy byśmy chcieli. No Nie, no nie, dobra, to Fire był Blasta tylko chyba- token 2-2. Może byśmy chcieli, ale To byśmy mieli stworka do 2. To nie. Teraz pytanie, czy tego Bushwalkera puszczać, żeby wbić te parę damage'a więcej. W następnej byśmy zagrali, odpalili synta i może byśmy coś jeszcze za jeden z niego zagrali, więc no chyba musimy w tej sytuacji lecieć z tym. Mhm. Aha. no i teraz pytanie oponencie. Czy blok? No raczej blok, nie. No może liczyć też na Affinity Count, na przykład jeżeli ma mało artefaktów. I O! chyba tak właśnie się dzieje. Chyba tak właśnie się dzieje. Czyli ten Bushwalker był raczej tej correct playem. Okej, jest to plant. Affinity Count 5. No i jest właśnie ten Jest Reinforcer, lot do Uma. do którego był potrzebny ten familiar. Mhm. I co, czy to jest No już to przejście w jest takim razie na etapowane. plan palenia? Tak, to już jest ten moment. Czyli co, ataki samobójcze znaczy- perkusjonistami, byleby coś znaleźć? Nie to. Tak. Nie to. Ale musimy chyba odpalić jajo teraz. No nie wolisz zaatakować po prostu perkusjonistami i zobaczyć, czy zablokuje? No ale i tak będziemy atakować wszystkim. A z jaja ewentualnie mogę jeszcze jednego Czyli one-dropa. szukasz po prostu jeszcze one dropa z haste'em, okej. No bo tutaj on zblokuje jednego perkusjonista, więc... Więc I guess wolę raczej tutaj odpalić jajo. Same landy. Nic Samo innego. gęste leci. No dobra, no ale to niestety nam nic nie zmienia tutaj. Wpychamy jeden damage i szukamy kart z Mamy perkusjonistów. jeden damage. Tutaj bargain nam troszkę zamyka furtkę, ale no No nie nie mamy już jesteśmy w chyba stanie innych na to opcji. nic poradzić. niestety. No. Pytanie, czy jeżeli Bolt stopa, to czy dopalamy Reinforcera wtedy? No nie mamy tego Tak, oczywiście, Chcielibyśmy, ale chyba to byłby correct play, jeżeli się Tak. nie mylę. jak najbardziej. No zagrywamy tego Tomb Raidera w tak czy siak teraz. No nie wiem, jakie porno by musiało dojść w następnej. Okej, podcast. Haha, Jokes on you, opponent. Mamy tego dużo. no nie ma many na Bergain. Więc tu jeszcze... Kuldotka. Kuldotka w Bushwalkera na przykład, taka. Hmm. Tylko pytanie, czy chcemy to teraz w małpę zagrywać?
No musielibyśmy liczyć na bardzo duży high roll z tej małpy. To prawda. Em, No bo tak, atak wiąże się z blokiem Tomb Raidera i Samuraja. No Jedno właśnie. obrażenie wchodzi tylko. No ale potem i tak możemy zagrać tę kuldotę. Nawet jeżeli zablokuje perkusjonista, to możemy zagrać. No tak naprawdę jedyny taki turbo top deck, no to jest Bushwhacker. Tak, fajnymi top deckami są też Tomb Raider na pewno, jakieś laki, wszystko z hastem jest ok przed kombatem, ale zasadniczo nie zmienia to damage'a, który zostanie wciśnięty. Tak tylko Tomb Raider zmienia i Na Bushwhacker. dobrą sprawę to tak wszystko oprócz landa by odbijał ten jeden damage stracony, więc wydaje mi się, że możemy w to pójść. Mhm. Zobaczymy. No jest to bot. Pytanie, czy w takim No razie i dobrze. double attack i bolt w Merenforcera po bloku? Tak trzeba będzie Tylko czy zrobić. to nie chcesz zagrać Great Furnessa przed kombatem, żeby Tomb Raider był 2-2? Czy nam to zmienia coś? No jeżeli Znaczy, nie zablokuje go, no teoretycznie, to jeżeli nie zmienia. zablokuje, tak. Tak. Czy to jest wystarczający powód, żeby ujawnić oponentowi kartę z ręki? Ale teoretycznie. Aha, poczekaj, to 3. No 3 versus 4 w twarz też robi różnicę. Tak, no bo to są 1 bolt versus 2 bolty. Natomiast nie spodziewałbym się, żeby oba weszły. No raczej nie, ale. Ale dobra. Raczej to jest marginalna różnica, więc zagrajmy to. No i super. Dobra, dobijamy to, więc przynajmniej bargaina nie będzie. Przynajmniej nie od Ale razu. niestety nasza sytuacja też nie jest jakoś mega pocieszająca. Pan wymieniał Wellspringa, no tak. No Krark nas boli oczywiście. Okej, Wellspring. Munitions. Ła. Też niestety zaczyna nas boleć Munitions. No ale zobaczymy. Troszkę tak. Jak to dekować to na całego? No i pytanie, czy możesz sobie pozwolić w ogóle na zostawienie tego End of Festivities w ręce, czy nie chcesz kastować na wypadek, gdyby Bloodfontaine wróciło Familiara? Czy ten jeden damage jest ważniejszy od tego, żeby oponent nie dobrał? No wydaje mi się, że ta jedna karta za jeden damage chyba jest warta tego. Moim zdaniem tak, no bo dobierze cokolwiek draw kolejnego familiara, więc raczej to idzie na straty. No i dalej się będziemy modlić o jakiegoś synta w Kuldotę, w Bushwalkera. Ja wiem, że to jest bardzo kiepski gameplan, ale Coś trzeba no nie mogę, robić. coś trzeba robić, nie mogę teraz wybrzydzać. Dobra. Fontanna, no. No i jest familiar. Tak. Ła. No tak, to były niestety znane nam karty. O, Jest to jedno obrażenie, jest to blat na później. no i ten damage chyba dalej tutaj pompujemy, czy nie?
Co on ma w grobie? Ma familiara. No to tak czy siak będzie mógł sobie poświęcić familiara i wrócić w Fontandam. Ale oba i tak zostaną zablokowane, to w takim razie czy... Nie lepiej No go nie, zmusić nie właśnie ma- do nie tego, ma żeby to zapłacił sensu. tę manę? Jop. Chwilowe zaćmienie mózgu. Szukałem po prostu w głowie jakiegoś auta, który by pozwolił to wygrać, ale no tu już wchodzi nam myślenie życzeniowe raczej. No jest Dobra, niestety to Bergain, już jest. czyli sideboard. No, i Potem lecimy się już do nie drugiej. odbijamy. No to co, masz te Gorilla Szamany i masz te Casting to the Fire, o których wspominałeś na samym początku. Tak, no i teraz zobaczymy, co one potrafią tutaj zrobić. Więc tak, granacik też wylatuje. Gdzie jest mój granacik? Tu jest granacik. Endy wylatują. Gdzie on jest? Gdzie on jest? Gdzie on jest? Endy sztuk 1. Tak. No i tu też Chain Lightningi sobie wyrzucimy. No i co? I liczymy, że dobierzemy sideboard na start. Bo w innym przypadku to będzie bardzo podobny matchup jak poprzednio. Tak, no to nie jest mecz, który chcemy grindować, chcemy pozbawić oponenta wszelkich nadziei w Yes. pierwszej i drugiej turze. Ała, No, 18 landów, tak, w deku. brzydkie. Jeszcze jakby to był synt. Jeszcze, żeby był gdzieś synt, tak. Albo chociaż małpiszon. O. Ale tu już... No i mamy takie, mamy synt, jest dwóch bushwalkerów, Lucky, Kuldota. No i fajnie, jednego bushwalkera damy sobie na dół. Tak, no bo raczej nie zdążymy nawet drugiego bushwalkera zagrać. Filipino. No. A, Ciekawe, która dobra, godzina jest w już. Filipinach. Oni chyba mają Jakieś plus 8? Plus 7? coś takiego, no. To musi być wcześniej nad ranem. Zero trash talku, only wholesome talk. Ciekawe, jak to się wymawia po filipińsku. Dobra. No wrócił. Odłożyliśmy na No potem i wrócił. przyszedł z powrotem. Um, No może się uda, może oponent nie zagra krarka i zrobimy po prostu... zmieciemy go z planszy. No w każdym razie tego synta muszę tutaj zagrywać. No innej opcji za bardzo nie mamy. Okej. Land nie jest zły. Pytanie, co dalej? Czy ja chcę zagrywać tego Bushwalkera? Hardcastować go? Chcę, żeby w następnej turze móc zaatakować 6 kreaturami, rozumiem, tak? 12. Tak. Czy te 2 damage'a więcej robisz taką różnicę? Właśnie się zastanawiam Bo nad tym. potencjał na blowout z drugiego bushwalkera z kickerem wydaje mi się być ogromny. Nawet jeżeli oponent czyści stół, to na przykład, nie wiem, kolejna Kuldota, czy po prostu zagranie z czymś. Szczerze, bo w następnej na pewno będziemy zagrać Kuldotę najpierw. No, najlepiej by było jakby z synta wyszedł land. Albo Fireblast. Nie, land. To był optimal. Bushwalker. No, to tak zagramy. Czyli teraz puszczamy turkę.
I w następnej robimy Kuldota Bushwalker. Okej, no to save. Oponent powolutku, na spokojnie, na całe szczęście. Tak, nie ma co się spieszyć. Okej, okej, okej. Bolt. No dobra, to dalej się trzymamy początkowego gameplanu. Bolt się na pewno przyda trochę później. No nie jest to land. I chyba No nie nie możemy jest sobie land. pozwolić na zagranie tego lakeja. Tu chyba trzeba tego Niestety. Bushwalkera. Bardzo bym chciał, ale niestety nie możemy. Drugiej takiej okazji już możemy nie dostać. No i pytanie, czy będzie Krark? Jest żaba. Frogmite. O. To ciekawe, tego dawno nie widziałem. O! No i teraz mamy wybór, bo jeżeli ostatnią kartą jest Krark, no to poprawną odpowiedzią jest wyrzucić Bushwalkera, ale jeżeli to nie jest Krark, no to Bushwalker zmiata oponenta z planszy. Niech no pomyślę. No dobra, no wyrzucimy Bushwalkera. Powiedzmy, że on nie ma Krarka. To może być też drugi familiar i cała ta rozkmina idzie w cholerę. Tak, ale jeżeli nie ma drugiego familiara i nie ma Clarka, to wtedy będzie miał dwóch blokerów. To jest raz, dwa, trzy. No to byłby Lethal z Bushwalkerem. A z Boltem już nie. Więc no. Bolt w dół i jedziemy. Bolt w dół i jedziemy. Ej, no kurwa. Ach, No niestety, no mamy nie fajnie. z Bushwalkerem mamy 6 kreatur, czyli 2 się przebijają, zostawimy oponenta na 4, zakładając, że zagramy tego Bushwalkera. Ale mu żygło. Ale mu żygło. Czy najgorsze jest to, że on pewnie będzie miał tego bargaina. Co ja mogę tu zrobić? Czy tu się da cokolwiek zrobić? Myślę, czy możemy coś dobrego dobrać z Lakeja. No chyba nie ma zbyt wielu takich dobrych kart, tak Cast into the Fire, jakiś jeden, ale to tyle i to No, ale też to nie jest, nie to jest robi za nam mało. gry. No właśnie. Czy nie lepiej w takim razie grać tak, jakby nie miał tego bargaina? Nie karty. No on jeszcze się będzie leczył Candy Trailem, tak czy siak. Dobra, mamy sporo czasu, więc i tak jesteśmy pierwszą w dupę, więc mogę sobie pomyśleć tutaj na spokojnie, co ja mogę dobrać z Lakeja. Małpa nic nie robi, to nic nie robi, Sens nic nie robi. No nie, no to tu niestety nie ma dobrej odpowiedzi, musimy lecieć all-in i liczyć, że No, Kuldotę mogłeś dobrać z Lakeja, ale no, to nie robi. Tak, niestety, bo nie No byłoby niestety. many na Bushwalkera od razu. Czy są jakieś ogłoszenia po lidze jeszcze? Tak, będą ogłoszenia po lidze. Ale na razie jeszcze mamy 5. mecz ligi. No cóż, czwóreczka. może oponent zostawił czajnik na gazie w swoim drugim domu i musi właśnie uciekać. No nic, tak czy siak zostawiamy sobie tego Furnesa. A nie chcemy, żeby on jeszcze więcej odpowiedzi dobierał.
Poza tym może mieć nic na ręce, może mieć 3 landy. Może. To nie są 3 landy. To nie są 3 To landy. może 2 landy. Ymir Enforcer. Okej. Wow. No żygło mu tymi lodowami, żygło mu. No, oponent zaczyna atakować. No to co? Synt, w Kuldotę, w Bushwhackera i GG. I elo. Niestety nie. Niestety nie. 4, 8, 12. Jeden atak jeszcze przeżyjemy. No ten jeden damage to nic nam nie da, nawet jak przepchamy, także... Także... Trochę mało. Trzeba też wziąć pod uwagę, że oponent może zaraz próbować kończyć z jednym galwanikiem. Może. Wystawiać tego Tomb Raidera, czy nie wystawiać? Powiedzmy, że nie wystawimy. Zróbmy jakąś tam małą otoczkę, że coś mamy. Zrobimy jeden jump block przy ataku wszystkim. No i będziemy liczyć na to, że... Okej. Ikor jest w porządku. Brak drugiego czerwonego źródła, ale jest familiar. Dobra. Drogi oponencie, No rozważnie, rozważnie. bardzo na spokojnie. No tego niestety, podchodzić, ale niestety. musimy to... Niestety musimy to wpuścić. No to teraz tylko cud. Teraz tylko cud. Może jeszcze się uda. Mm. No niestety, to by było na tyle, moi mili. To by było na tyle. Już nawet nie ma chyba co przeciągać, bo nic to nie da. Nie No, dałoby oponent nic. ma... Nie dałoby nic. No niestety, nie istniał top deck tutaj już, który nas jakkolwiek urządzał. Mm, Nawet teraz. Jedyne co, to Błędy oponenta. Tutaj trzeba liczyć. nie to no, jest... teoretycznie jajo. A nie, wysajdowaliśmy granat. Dobra. No. No niestety. Wynik 3-2. I tak pozytywny. Mogło być gorzej. Nie było pierwszego 0-5 w dojo. Nie będę niestety przechodził na drugiego screena, bo w tej konfiguracji nam się nie uda. Bardzo wszystkich jeszcze raz przepraszam za problemy techniczne. Nie wiem dokładnie, co tu się zadziało. Będę jeszcze toczył własne dochodzenie, co poszło nie tak z tym. Bardzo Ci, Chmielu, dziękuję za to, że zgodziłeś się również. nas przyjść i pograć i pomimo tych problemów udało się dokończyć tę ligę. Tak. E, Udało się nawet nie zbłaźnić przed widzami. Wyszło całkiem nieźle. Dla widzów. Za tydzień będzie Radomir. Będzie Radomir z Burkiem. Pogadają trochę o brewingu. Przypominam również, że będzie to oczywiście w piątek. Przypominam, że w sobotę z kolei za tydzień turniej we Wrocławiu, turniej rangi IPT, więc jeżeli będzie 33 graczy minimum, to są to punkty do Top Pauper Player. Można dostać zaproszenie na piątkowy turniej w Pizie. I 8 lutego mamy turniej w Rzeszowie, na który również zapraszam Common Sense. Dziękuję Wam wszystkim jeszcze raz. I co? Do zobaczenia w następnym dojo.